Szanowni widzowie, z okazji 5. urodzin naszego portalu zapraszamy Was do wspólnego świętowania. 27 września organizujemy urodzinowy kongres pod tytułem Wielka Polska 2.0, na którym zaprezentujemy manifest redakcji Nowego Ładu pod tytułem Nowy Ład o Polsce i polskości w XXI wieku. Przygotowaliśmy również 3 panele dyskusyjne powiązane z naszym manifestem. Wspólne świętowanie zakończymy wieczornym bankietem. Szczegóły w formularzu, do którego link znajdziesz w opisie tego filmu. Do zobaczenia! Dzień dobry, Kacper Kita Państwa wita. Dzisiaj mam wielką przyjemność przywitać Państwa na wspaniałej i wyczekiwanej, myślę, przez dużą część naszej społeczności debacie. A w dyskusji wezmą udział znamienici goście. Z jednej strony Jakub Siemiątkowski, redaktor naczelny Polityki Narodowej, którą tutaj Państwu pokazuję. Witaj, Jakubie. Witam. Oraz Sergiusz Muszyński, publicysta, między innymi publikujący w czasopiśmie Zawsze Wierni, ale także na naszych łamach, na Nowym Ładzie w Polityce Narodowej. W ostatnim numerze Polityki Narodowej zatytułowanym Demokracja nieliberalna dyskutowaliśmy właśnie na ten jakże istotny temat. Jest oczywiście ankieta, jest tekst otwierający redaktora naczelnego Jakuba. Mamy także tekst polemiczny Sergiusza, który krytykuje ideę demokracji nieliberalnej i szerzej narodowy populizm. Jest także mój tekst, gdzie piszę o przypadkach amerykańskim i francuskim. Jest także wiele innych ciekawych, myślę, tekstów. A dzisiaj będziemy dyskutować właśnie wokół tego centralnego zagadnienia suwerenności ludu i populizmu, o który toczy się już tak naprawdę od wielu miesięcy debata na łamach Nowego Ładu, także w tym ostatnim numerze Polityki Narodowej się głos polemiczny Sergiusza pojawił. Żebyśmy wiedzieli, o czym rozmawiamy, chciałbym na początek zacząć od Jakuba, jako, powiedzmy, proponenta tych idei, niektórzy by powiedzieli rewolucyjnych. Doprecyzujmy, o co się spieramy. Co, Jakubie, oznacza twoim zdaniem suwerenność ludu? Witaj, Kacprze, witam wszystkich jeszcze raz, witam Sergiusza. Jeśli chodzi o suwerenność ludu, no w takim najbardziej prostym ujęciu suwerenność ludu jest to takie założenie, taki pogląd, że władza wywodzi się od ludu, że lud jest podmiotem władzy, że jest takim punktem odniesienia dla tych, którzy sprawują władzę w takim sensie bezpośrednim, prawda, dla ludzi, którzy sprawują różne funkcje w państwie. No i co jest istotne, że mówimy tutaj o ludzie bądź narodzie, to w zależności jak sobie doprecyzujemy tę zasadę, bądź po prostu zbiorowości obywateli, a nie o jednostce, prawda, nie o monarsze, czy nie o dyktatorze. Chociaż z tymi dyktatorami to też bardzo różnie bywało, wielu się odwoływało też w historii do właśnie hasła suwerenności ludu. No i oczywiście idea suwerenności ludu znana jest już w pewnych ujęciach, w zasadzie już w świecie antycznym. Znamy przykłady wyznawania zasady suwerenności ludu również w pewnych specyficznych ujęciach, może nieco innych niż dziś w świecie średniowiecznym, no ale takim głównym teoretykiem, głównym myślicielem, który można powiedzieć w dużym skrócie, że użyje tego pojęcia, że suwerenność ludu wprowadził na salony, był oczywiście Jan Jakub Rousseau. Myślę, że będziemy trochę więcej o tym rozmawiać tutaj dzisiaj. No i idąc może nieco dalej, rewolucjoniści francuscy, także później inni rewolucjoniści w różnych krajach Europy, nieco upraszczając znowu, no bo mówimy tutaj na pewnym poziomie ogólności, doprowadzili do tego, że idąc tropem właśnie rousseauizmu, doprowadzili do tego, że suwerenność została, można powiedzieć, przetransferowana z osoby monarchy na tą zbiorowość, prawda, na lud czy na naród. No i to jest chyba najistotniejsze tutaj, jeśli rozmawiamy o suwerenności ludu. Natomiast wydaje mi się, że jeśli już rozmawiamy o rousseauizmie, to taką kategorią może nawet istotniejszą niż suwerenność ludu, na pewno nie mniej istotną jest kategoria woli powszechnej. Co istotne, bo to często są dwa mylone pojęcia, wola powszechna to jest coś innego niż wola większości. Ja to tak podkreślam, bo w wielu różnych dyskusjach spotykam się z sytuacją, w której oba te pojęcia są mylone bądź utożsamiane. Wola powszechna, pisze Rousseau w jednym z miejsc, jest to wola rozumna wyrażająca dobro zbiorowości, tak? Dobro danej wspólnoty.
dobro na przykład właśnie narodu, prawda? W zasadzie w dużej mierze do tego zostało to z czasem sprowadzone. Wola powszechna ucieleśnia interes, może w ten sposób, ucieleśnia interes wspólnoty. I mówiąc operując dzisiejszymi terminami, można powiedzieć, że jest to kategoria dość bliska kategorii interesu narodowego, mówiąc tak bardziej po dzisiejszemu. No i co jest tutaj istotne? Istotne jest to, że Rousseau w zasadzie jako taki pierwszy istotniejszy myśliciel w sposób dość świadomy, w czasach nam dość bliskich już, no bo to jest XVIII wiek, jeśli chodzi o historię myśli politycznej, no dużo się od tego czasu stało, natomiast patrząc tak sumarycznie, to jest nie aż tak dużo czasu, są to czasy, no to jest już próg nowoczesności. Rousseau jest pierwszym, który tak świadomie rozumie politykę, prawda? On rozumie politykę jako powiedzmy ten świat, w którym podmiotem są zbiorowości ludzkie, nie monarchowie, nie jest też podmiotem tego świata państwo. Państwa są w zasadzie po to, żeby realizować interes tych wspólnot, prawda? Wspólnot narodowych. Interes narodowy zaczyna tutaj wchodzić w miejsce racji stanu. Też może tak anegdotycznie mogę powiedzieć, że swego czasu, jak byłem jeszcze młody, czyli dawno temu, czytałem sobie książkę Przewrót Romana Dmowskiego, tak? Wchodząc w ten temat myśli narodowej polskiej. I to jest książka z późnego okresu twórczości Dmowskiego, właściwie tak, z lat 30. Jest to właściwie taka jego chyba ostatnia właściwie duże takie dziełko Dmowskiego. I Dmowski tam właściwie całkiem sporo miejsca poświęca rozróżnieniu pomiędzy interesem narodowym a racją stanu. Wcześniej sobie myślałem, że to są w zasadzie pojęcia, no, jeśli nie tożsame, to bliskie, tak? Dmowski wykłada, dlaczego to są pojęcia jednak odróżniające się. Z czasem, kiedy poznałem też myśl Rousseau, uświadomiłem sobie, że właściwie, mimo że to jest późny Dmowski, tak? Mówi się, że Dmowski zaczynał od tych idei, powiedzmy, nie wiem, pozytywistycznych, też, prawda, w tych formacjach endeckich, tych pierwszych w Lidze Polskiej, czy jeszcze na początku w Lidze Narodowej, popularny był ten podkład takiego romantycznego nacjonalizmu, tak? Czyli no, w dużej mierze był to nacjonalizm jeszcze taki lewicujący. Natomiast późny Dmowski jest utożsamiany już z takim konserwatywnym nacjonalizmem. A on właściwie w tym swoim dziełku z końca życia, z ostatniego okresu jego twórczości właściwie kalkuje, nie chcę powiedzieć, że kalkuje, prawda? Powtarza po Rousseau, prawda? Można w dużym uproszczeniu powiedzieć. No cóż jeszcze tu można dodać tak na wstępie? No wola powszechna, to niech wybrzmi jeszcze raz, to nie jest wola większości. Dysponentem tej woli powszechnej, przepraszam, u Rousseau może być mniejszość, prawda? Chodzi o to, że po prostu istotne jest to, którzy obywatele, jaka część społeczności danego państwa, danej republiki jest w stanie dostatecznie dobrze rozpoznać wolę powszechną, czyli w sposób najbardziej rozumny i świadomy rozpoznać interes tej społeczności. I bodajże w Emilu, takim traktacie o wychowaniu, który Rousseau napisał, dziełku kontrowersyjnym, tak? Nie chcę w żadnym przypadku powiedzieć, że się ze wszystkim zgadzam, co tam Rousseau napisał, ale on tam konstatuje, że bardzo często może być tak, że wola powszechna właśnie będzie wolą mniejszości, tak? No bo przecież większość często się kieruje różnymi swoimi doraźnymi interesami, więc wcale to nie jest powiedziane, że mówimy tu o woli większości, bardzo często jest zupełnie inaczej. Chodzi o to, że polityka państwa powinna być prowadzona przez ludzi, którzy są w stanie rozpoznać interes danej wspólnoty. I w zasadzie można powiedzieć, ja się tu skłaniam ku takiemu twierdzeniu, że Rousseau jest postacią dla powstania nacjonalizmu, taką kluczową, można powiedzieć, bardzo istotną. I w zasadzie można powiedzieć, że ta zasada się przewija przez wszystkie, czy niemal wszystkie, w większym lub mniejszym stopniu, nacjonalizmy później. Także często nacjonalizmy konserwatywne. Można powiedzieć, że każdy nacjonalizm hołduje tej zasadzie, choć czasem nie robi tego w sposób świadomy. O tym, jak się do tego wszystkiego ma chrześcijaństwo, to tak zakładam, że będziemy jeszcze tutaj za chwilę rozmawiać. Może na start to tyle. Świetnie. Jak widzicie, tutaj już ten zasadniczy temat Rousseau, rewolucja wybrzmiał na starcie. Nie bierzemy jeńców, nie ma tutaj żadnego tabu i właśnie o to nam chodzi. Nowy Ład zbudowaliśmy właśnie po to przez te 5 lat, żeby była to przestrzeń poważnej, otwartej, rzetelnej dyskusji dla
ludzi, którzy są ideowi, dla ludzi, którzy chcą Polskę zmieniać i serdecznie zapraszamy Was wszystkich, niezależnie od tego, z którą stron dzisiejszej debaty się bardziej identyfikujecie, do tego, żebyście nie tylko wspierali naszą pracę, ale żebyście sami mogli się w nią włączać, żebyście pisali, przesyłali nam propozycje tekstów, żebyście dyskutowali, pisali w komentarzach, co na te ważne niewątpliwie tematy, bo to są tematy, o których nie dyskutujemy sobie tutaj my tylko w naszym skromnym studiu z Sergiuszem i Jakubem. To są tematy, które dzisiaj realnie dzielą całą szeroko pojętą, najszerzej zachodnią prawicę, tak? Stosunek do chrześcijaństwa, stosunek do narodu, do nacjonalizmu, stosunek do suwerenności, to są tematy, które dzisiaj dzielą, na temat których toczy się żywa debata i my chcemy być częścią tej żywej debaty. My nie chcemy zaściankowych dyskusji, jakichś partyjniackich sekciarzy. My chcemy na poważnie dyskutować nad zagadnieniami, które są naprawdę ważne i w ten sposób, zgodnie z hasłem, który przyświeca nam od początku, tworzyć tożsamość przyszłości. Więc jeżeli Wam nasza misja się podoba, jeżeli chcecie, żebyśmy mogli dalej wprowadzać do debaty publicznej głos młodych, ideowych polskich patriotów, zachęcam do wsparcia naszej pracy wspieram.nnet.pl lub wpłatę na nasze konto, jak to zrobić w opisie tego filmu. Tylko dzięki naszym darczyńcom, których liczba szczęśliwie w ostatnim czasie urosła, możemy się rozwijać, możemy docierać do kolejnych setek tysięcy ludzi i zmieniać Polskę na lepsze. Nie jest nam wszystko jedno i nigdy nam nie będzie wszystko jedno. A teraz już przechodzę do Sergiusza jako naszego tutaj naczelnego w ostatnich miesiącach oponenta suwerenności ludu. Skądinąd Sergiusz jest właśnie wspaniałym przykładem, że na dowolne poglądy mieszczące się w pewnych oczywiście ramach, ale Sergiusz się w naszych ramach całkowicie mieści. Mimo że jestem wielkim Polakiem. Absolutnie, jesteś ogromnym Polakiem, Sergiuszu, jednym z większych. Też jestem całkiem spory. Nie, no, ale żadnemu z nas nie chcę tutaj umniejszać. Jesteśmy otwarci, więc jeżeli chcielibyście włączyć się osobiście w tę debatę, to także, tak jak Sergiusz to zrobił, to serdecznie zachęcam. Sergiuszu, dlaczego krytykujesz pojęcie suwerenności ludu? Czy nie można uznać, jako tradycjonalista katolicki, że władza pochodzi od Boga, no ale w doczesnej praktyce zawsze suwerenny naród jako się wykonuje w ramach oczywiście w granicach moralności chrześcijańskiej. Wszak w Ewangelii już czytamy, by oddać Cesarowi co cesarskie, a święty Paweł mówi, że każda władza pochodzi od Boga i w związku z tym należy jej się szacunek. Może zacznę od tego, że akurat ten fragment Ewangelii, który przywołałeś, czyli o oddaniu cesarzowi co cesarskie, a Bogu co boskie, biskup Tissier de Malere pięknie skomentował tak bardzo w duchu encykliki Quas Primas, że oczywiście wszyscy musimy oddać Bogu co boskie, cesarzowi co cesarskie, ale cesarz też musi oddać Panu Bogu to co boskie. Nie jest z tego zwolniony. I komponuje się to pięknie z tym, co Chrystus mówi w innym fragmencie. Dana jest mi wszelka władza na niebie i na ziemi, oraz z tym, co mówi do Poncjusza Piłata, że nie miałbyś żadnej władzy nade mną, gdyby ci nie została dana z góry. Natomiast samo pojęcie suwerenności ludu, sam ten zwrot, jakby abstrahując od tego, kto jakiemu konkretnie nadaje znaczenie, bo tutaj ja widzę też między kolegami czasem jednak różnice, muszę powiedzieć już przy szczegółach, jest moim zdaniem problematyczne, dlatego że ono zawiera w sobie przynajmniej taką sugestię mocną, że źródłem władzy jest lud, tak? I ta doktryna, że źródłem władzy jest lud, jak również doktryna umowy społecznej, no zostały potępione przez Kościół wielokrotnie przez rozmaitych papieży. W Diuturnum Illud papież Leon XIII wskazuje na heretyckie źródła obu tych koncepcji, no ich źródła reformacyjne. Nie będę może wchodził tu w szczegóły, bo opisywałem to w ostatnim swoim artykule na Nowym Ładzie. Dodam tylko, że wcześniej przed Leonem XIII Pius VI także to podejmował te heretyckie źródła, tak, tych koncepcji, niemożliwość ich pogodzenia z katolicyzmem, zasady suwerenności ludu. Nie bez powodu umowa społeczna została wpisana na indeks, gdzie do samego końca oczywiście była wpisana z przyczyn doktrynalnych, nie z jakichś przyczyn politycznych, ale z przyczyn doktrynalnych, dlatego też sama zasada suwerenności ludu została potępiona. Tradycjonaliści francuscy oczywiście też na to zwracali uwagę, najpierw na źródła heretyckie, takie reformacyjne, najpierw de Maistre i Bonald, potem także Charles Maurras na to zwracał uwagę. Charles Maurras, generalnie jego tożsamość polityczna była mocno budowana też na krytyce Jeana-Jacques'a Rousseau, zdecydowanej, i Jakobinów, tak? Więc na to bardzo zwracał uwagę, ale tak jak mówię, nie będę wchodził w szczegóły tutaj. Natomiast temat wymaga niewątpliwie uporządkowania, dlatego że czym innym jest sama demokracja, tak szeroko pojmowana demokracja, a czym innym zasada suwerenności ludu. Te zasady nie muszą
jakby iść ze sobą w parze. Możemy sobie wyobrazić demokrację zbudowaną o inny fundament i jak najbardziej w doktrynie katolickiej demokracja jest ustrojem dopuszczalnym, ale nie zbudowana o ten fundament, który został potępiony, ten fundament, który postawił Rousseau. Już święty Tomasz z Akwinu, tak, w traktacie De Regno opisuje 3 ustroje, w takim ogólnym bardzo zarysie oczywiście, 3 ustroje godziwe, czyli monarchię, arystokrację i politeję, która jest rozumiana jako taka szlachetna forma demokracji, oraz 3 ustroje niegodziwe, tak, zresztą czerpie to od Arystotelesa tak pierwotnie, czyli tyranię, oligarchię i demokrację, którą święty Tomasz rozumie właśnie jako tyranię ludu, tak, jako ustrój niesprawiedliwy. I mimo, że święty Tomasz wskazuje, że monarchia jest najlepszym ustrojem, to także stwierdza, że pozostałe 2 również mogą służyć dobru publicznemu, więc są oczywiście dopuszczalne i do tego nawiąże też Leon XIII, pisząc, tak, że są niemonarchiczne ustroje też są dopuszczalne. Rozróżnienie między tą katolicką demokracją a tą, która wynika z zasady suwerenności ludu, jest takie, że w katolickiej demokracji suwerenem jest jednak ten, kto sprawuje władzę. Lud nie udziela tej zwierzchności, lud czy zbiorowość jakaś, która wybiera władzę, nie udziela zwierzchności temu człowiekowi, czy grupie osób sprawującej władzę. Oni ją otrzymują od Boga, a lud tylko, czy zbiorowość wskazuje tego, który ma tę władzę dzierżyć, i z tego powodu ta grupa sprawująca władzę, no w pierwszej kolejności się musi kierować prawem Bożym, prawem naturalnym, nauką Kościoła, tak, no bo ta władza pochodzi od Boga, a nie od ludu. I no, przykładem takiej demokracji może być Ekwador pod rządami Gabriela García Moreno, tak, więc jakby oczywiście dopuszczalna jest demokracja, tak, ale nie zbudowana na tym fundamencie, w którym mamy lud, który jako suweren, który jest tak naprawdę, na to Jean-Jacques Rousseau też pisze, że nie może być niczym ograniczony, żadną konstytucją, że jedyne ograniczenie, jakie ma, no to te, które sobie sam nada i które zawsze może zrzucić. Jeśli koledzy pozwolą, śmiało, ja bym odczytał, mam ze sobą encyklikę Notre Apostolique świętego Piusa X i ona, fragment, który bym odczytał, dobrze pokazuje to zróżnicowanie, bo na to też zwraca uwagę święty Pius X. Silon to tak, dla osób, które nie znają tego dokumentu, to była organizacja katolików, którzy chcieli godzić właśnie te różne doktryny oświeceniowe, w tym zasadę suwerenności ludu z katolicyzmem. Coś, co Leon XIII nazwał jednaniem Chrystusa i Beliala jako rzecz niedopuszczalną. Święty Pius X to powtórzył i potępił takie próby, więc pozwolę sobie to odczytać. Najpierw święty Pius X oczywiście pisze, że siloniści umiejscawiają władzę w ludzie, zatem wbrew doktrynie katolickiej dążą ku ideałowi, który został potępiony, a następnie już to rozwija. Silon pierwotnie umiejscawia władzę publiczną w ludzie, skąd następnie przechodzi ona w ręce rządzących, ale w ten mianowicie sposób, iż nadal w nim rezyduje. Otóż Leon XIII wyraźnie potępił tę doktrynę w swojej encyklice o władzy politycznej Diuturnum Illud, w której mówi, i to jest cytat z Leona XIII, wiele współczesnych, idąc śladem tych, którzy w ubiegłym wieku przybrali miano filozofów, czyli w XVIII wieku, twierdzi, iż wszelka władza pochodzi od ludu, że przeto ci, którzy sprawują władzę w społeczeństwie, nie posiadają jej sami z siebie, lecz jako powierzoną im przez lud. I to z tym zastrzeżeniem, że wola ludu, nadawszy im władzę, ma zawsze prawo im ją odebrać. Zupełnie przeciwny jest pogląd katolików, którzy wywodzą prawo rządzenia od Boga jako naturalnego i koniecznego źródła władzy. I dalej święty Pius X pisze. Oprócz tego, że jest rzeczą anormalną, by delegacja władzy wznosiła się w górę, czyli z dołu w górę, skoro w jej naturze leży zstępowanie w dół, Leon XIII z góry odrzucił usiłowania pogodzenia katolickiej doktryny z błędem pseudofilozofii, kontynuując. I tu jest o katolickiej demokracji. Cytat z Leona XIII. Wybór tych, którzy mają rządzić państwem, może w niektórych przypadkach być pozostawiony woli i osądowi zbiorowości. Albowiem wybór ten wskazuje jedynie rządzącego, ale nie daje mu tytułu do sprawowania władzy. Nie udziela mu władzy zwierzchniej, czyli suwerenności, a tylko stanowi, kto ma ją wykonywać. I to jest zasadnicza różnica, bo koledzy w swoich artykułach nie proponują katolickiej demokracji zgodnej z tą doktryną. Gdyby proponowali, to ja bym z innych pozycji z nimi polemizował, nie z tych. Koledzy wprost cytują Rousseau, odwołują się do niego, nawiązują do jego potępionych błędów, a w tej koncepcji Rousseau, moim zdaniem, lud, czy ten dysponent woli powszechnej jest funkcjonalnie postawiony w miejsce Pana Boga, tak? Nie ma żadnych ograniczeń i sądzę, że może to zobrazować kilka cytatów z kolegi, pozdrawiam serdecznie kolegę Adama Szabelaka, z którym ostatnio polemizowałem. Kolega Adam pisze tak, określa naród najwyższym i nieograniczonym źródłem władzy.
Stwierdza, że suwerena nie można ograniczyć żadną konstytucją. Także sam suweren nie może trwale pozbyć się własnej suwerenności, samo ograniczyć się ustawą zasadniczą. Wedle Rousseau sprzeciwiałoby się to naturze ciała politycznego, ażeby zwierzchnik przypisał sobie prawo, którego nie mógłby przekroczyć. Sankcja religijna może uczynić konstytucję nienaruszalną, ale jedynie w odniesieniu do ludów religijnych i jedynie dopóty są religijne. Inny fragment mamy. Suwerenem jest lud, który sam może nałożyć sobie pewne ograniczenia wynikające z jego uznania dla zwierzchnictwa Boga, czyli to lud decyduje, czy uznaje zwierzchnictwo Boga, tak? Jednak jeśli jakiś lud nie uzna królowania Jezusa Chrystusa, to w istocie rzeczy trudno wskazać sankcję, jaka miałaby go za to spotkać. W imię władzy od Boga niektórzy chcieliby odbierać narodowi prawo do decydowania o sobie. I kolejny cytat a propos tego, co kolega mówił, rozróżnienia woli powszechnej od woli większości. Kolega Adam pisze tak, że referenda stanowią najlepsze narzędzie do bezpośredniego wyrażania woli powszechnej. Czyli przynajmniej kolega Szabelak zdaje się, przynajmniej w dużym zakresie, utożsamiać wolę większości z wolą powszechną, bo to stwierdza, że referenda są najlepszym narzędziem do jej poznania. I a propos tego, że koledzy nie odwołują się do zasady 50% plus 1, no kolega Adam pisze tak. W systemie realnie demokratycznym wola suwerennego ludu nie może być w żaden sposób powstrzymana przez jakąkolwiek instytucję lub system normatywny o charakterze wyższym niż stanowiony większość w postaci 50% plus 1, wyraźnie napisał. Więc tak jakby domykając powoli ten wątek, bo już pewnie jakiś czas mówię, no jest to koncepcja relatywistyczna. Jest to koncepcja, która nawet zwierzchnictwo Boga uzależnia od woli tego dzierżyciela suwerenności, czyli ludu w tym przypadku. Ustrój, w którym demokracja, w której najwyższą zasadą jest sama zasada demokratyczna. Lud jest tutaj, właściwie Bożek jest robiony w moim przekonaniu z ludu. Lud stoi nawet ponad moralnością, ponad prawem naturalnym, bo to on decyduje, jakie ma ograniczenia i w każdej chwili może je tak zrzucić. Człowiek tutaj staje się kryterium prawdy sam w sobie. To jest w gruncie rzeczy odmiana liberalizmu. Inna odmiana liberalizmu, ale jak najbardziej jest to odmiana liberalizmu, bo esencją liberalizmu jest to, że w miejsce Pana Boga wkłada się człowieka, czy w tym przypadku lud, czy tego dysponenta woli powszechnej. I w praktyce to rzeczywiście tak działa, bo jak się spojrzy na ruchy narodowo-populistyczne na Zachodzie, na przykład koledzy się inspirują Frontem Narodowym francuskim, Marine Le Pen, no to jej partia zagłosowała, jak wiemy, za wpisaniem aborcji do Konstytucji Francji, zresztą już od dłuższego czasu popiera mordowanie dzieci nienarodzonych. I jak to powiedziała Marine Le Pen, jak to uzasadniła? W wywiadzie dla Do Rzeczy swoje poparcie, aprobatę dla aborcji uzasadniła wolą ludu, wolą narodu. Więc jest to, o czym pisze kolega Szabelak. I mnie bardzo niepokoi, że koledzy jakby chcą w tym kierunku jakby prowadzić polski ruch narodowy. Bardzo mnie to martwi. Tę drogę przeszły już ruchy narodowe na Zachodzie. Jeszcze jeśli chodzi o to przeniesienie suwerenności z jednostki na zbiorowość, to też tak nie do końca jest, dlatego że w monarchii katolickiej to nie było tak, że król był absolutnym suwerenem, tak jak tu Rousseau pisze, że mógł wszystko zrobić, czy tam lud tu ma być takim suwerenem, ma być twórcą ładu. Twórcą ładu był Pan Bóg. Król nie był twórcą ładu, oczywiście był jak najbardziej ograniczony. Nie tylko przez tradycje, zwyczaje, prawa fundamentalne, tak, które oczywiście bywały łamane, to nie o to chodzi, że nie, ale był też ograniczony przez wiarę, był ograniczony przez Kościół. Kościół był depozytariuszem, tak wykładnie prawa Bożego przedstawiał i ten król nie miał takiej zupełnej suwerenności, jakiej pisze Rousseau, więc to też nie było takie proste przeniesienie. Tutaj mamy do czynienia z suwerennością absolutną człowieka, ludu, tak, to właśnie z tego wyniknęła aborcja, mordowanie dzieci nienarodzonych, bo lud tego chciał, tak. Z tego wyniknęła możliwość przez suwerenność człowieka, tak? Czy to ludu, czy jakichś elit liberalnych w tym przypadku. Akceptacja różnych związków przeciwnych naturze i tak dalej. To wynikło właśnie z tego, że się tą suwerenność Boga zrzuciło i wstawiło, czy to człowieka, czy to lud w miejsce Boga. I taki system wymaga, aby był logiczny. Ja nie twierdzę, że wszyscy koledzy tak uważają, ale w moim przekonaniu, aby ten system, on jest oczywiście zły, ale aby trzymał jakąś spójność, to on wymaga optymizmu antropologicznego. Jak nie ma optymizmu antropologicznego, no to jak lud może być twórcą ładu, jeżeli się nie uznaje optymizmu antropologicznego? I zresztą Rousseau to robił. I też kolega Adam Szabelak pisze w taki sposób. Suwerenność ludu nie jest kaprysem liberalnych filozofów, tylko owocem zrozumienia ludzkiej natury. Co to oznacza? Że Rousseau dobrze rozumiał ludzką naturę w swoim optymizmie antropologicznym? Nie wiem, czy miał to na myśli kolega, no ale napisał, że jest to owocem zrozumienia ludzkiej natury. Tymczasem ludzka natura jest skażona grzechem pierworodnym, człowiek ma tendencję do wyboru tego, co jego popędom i różnym namiętnościom i złym skłonnościom
schlebia. Grzegorz XVI w Mirari to pisał, że jeżeli się usunie czynniki, które stanowią hamulec, tak, tymi czynnikami był Kościół, było państwo katolickie, monarchie katolickie wcześniejsze, to wówczas ten lud przestanie być utrzymywany na drodze do prawdy i rzuci się za swoim popędem, tak? To pisze Grzegorz XVI. No i ta koncepcja jest zła, dlatego że jest oparta właśnie o tą złą ocenę ludzkiej natury, błędną. I nie bez powodu ta koncepcja była też aprobowana przez masonerię w XIX wieku, wykorzystywana do podburzania właśnie tłumów przeciwko tradycyjnej władzy. Leon XIII w Humanum Genus jasno wskazuje encyklice, że jest to doktryna masońska. I zresztą podobnie znani pisarze, tacy jak biskup Pelczar Święty, pisze o tym, że Rousseau był twórcą doktryn masońskich. Ojciec Maksymilian Kolbe, który jest, zdaje się, patronem Młodzieży Wszechpolskiej, także o tym pisał, że Rousseau że jego poglądy zostały zaaprobowane przez masonerię. Zresztą Młodzież Wszechpolska, z tego co pamiętam, wyda jakąś taką książeczkę z pismami ojca Maksymiliana Kolbe i tam jest właśnie artykuł ojca Maksymiliana Kolbe, gdzie jest o Rousseau napisane. Ja wszystkim członkom Młodzieży Wszechpolskiej polecam Biblioteka Wszechpolaka, taka seria. By sobie przeczytali, co pisał ojciec Maksymilian Kolbe o Rousseau, o suwerenności ludu. No i chyba to na razie tyle, bo już długo mówię, więc oddam głos kolegom. Śmiało. Jakieś adwocem. Tak, śmiało. Ja tylko jedno zdanie od siebie, bo tutaj Sergiusz wspomniał oczywiście Marine Le Penia, koautor jedynej w Polsce książce o Marine Le Pen. Jeszcze raz przypominam, każdy, kto przeczytał tę książkę, może zobaczyć, że nie jest to książka w pełni afirmatywna i że na tym polu, które Sergiusz wspomniał, typu stosunek do dzieci narodzonych, bardzo jednoznacznie tam Le Pen krytykuje i tę postawę wskazuje jako pewną przestrogę raczej dla naszych ruchów narodowych. Jakubie, adwoce. Strasznie dużo wątków. Trochę tutaj złożone. Jeżeli chcesz jakiś jeden wątek wybrać, żebyśmy się na nim skupili, to możesz śmiało. Postaram się po kolei każdy poruszyć, choć być może jedne trochę bardziej, trochę mniej. Może zacznę od tego, co ty już zacząłeś mówić, prawda, o tym naszym rzekomo czołobitnym stosunku, w sensie, nie wiem, publicystów Nowego Ładu, czy redakcji Nowego Ładu, czy powiedzmy naszym kręgu naszego portalu, czy choćby kręgu Pisma Polityka Narodowa. Szczerze powiedziawszy, ja tu nawet nie mówię o tobie, Sergiusz, ale jestem na różnych forach, prawda, gromadzących różne środowiska, można powiedzieć, tradycjonalistyczne, konserwatywne. Może nie będę zdradzał nazwy tych grup dyskusyjnych. Różne są, prawda? No i sam się dość często spotykam z takim zarzutem formułowanym wobec naszego środowiska, że nasz stosunek na przykład właśnie do wspomnianej Marine Le Pen jest jakiś taki czołobitny, że my wskazujemy to jako wzór, prawda? Faktem jest, że da się u nas dostrzec taką tendencję do postrzegania tego, co się dzieje we Francji, prawda? Zjednoczenia Narodowego, czy dawniej Frontu Narodowego Marine Le Pen, w charakterze takiego ugrupowania, które wydaje się nieść pewną nadzieję, prawda? No to chyba nawet w twoich książkach jest to takie odczuwalne, że widzisz tam pewną nadzieję, ale w żaden sposób nie wiąże się to z takim stosunkiem bezkrytycznym, prawda? Prawdę mówiąc, odkąd tym tematem się interesuję, to nie kojarzę chyba żadnej wypowiedzi osoby, która by akceptowała choćby nawet wspomniany stosunek w polskim ruchu narodowym, choćby nawet wspomniany stosunek Marine Le Pen do aborcji, czyli dość liberalny stosunek do kwestii związanych z LGBT. Ale to może o tym za chwilę. W każdym razie, w dużym skrócie rzecz ujmując, sytuacja wygląda tak, że naród francuski jest narodem, który istnieje w konkretnych warunkach, prawda? Że tak powiem, mamy ten komfort, że w Polsce możemy ich krytykować z różnych pozycji, prawda? Nie wiem, czy to katolickich, czy bardziej konserwatywnych, niż są one dostępne Francuzom, tylko że to nie ma za bardzo przełożenia na cokolwiek, prawda? Jednak we Francji sytuacja wygląda w ten sposób, że oni w pewnym momencie mieli pewną alternatywę, prawda? Albo prowadzić dalej ruch, który będzie miał 10% poparcia i nie zabiegać, trzymać się pryncypialnie dawnych poglądów, które nawet z twoich pozycji, Sergiusz, i tak byłyby nieakceptowalne, prawda? Bo Jean-Marie Le Pen też przecież mówił o suwerenności ludu na przykład. Też tę tradycję rewolucyjną w stopniu może trochę innym niż ci bardziej radykalni zwolennicy dobrej pamięci o Jakobinach na przykład, w stopniu może trochę innym akceptował, ale te pierwsze fazy rewolucji, jeśli dobrze pamiętam, to w nadziei Le Pena w tej książce
są raczej pozytywnie wartościowane, co jest chyba z tradycjonalistycznego punktu widzenia nieakceptowalne. Może myślę, że jedno wtrącenie odnośnie Frontu Narodowego, to jest wąski temat, którym ja się dużo zajmowałem. Front Narodowy i Zjednoczenie Narodowe to nigdy nie była partia i nie jest partia jednonarodowa, tak? To jest bardzo ważne, żeby to podkreślić. To nie jest tak, że w Zjednoczeniu Narodowym wszyscy popierają aborcję. Albo, że we Froncie Narodowym kiedyś wszyscy mieli takie albo śmakie poglądy na Jakobinów. Wszystkie te tematy, jasne, że tak, do religii, do rewolucji, do kwestii życia nienarodzonego, to zawsze życie nienarodzonego to powiedzmy do pewnego momentu to był pewien konsensus pro-life, tak? To się rzeczywiście załamało w pewnym momencie i dzisiaj powiedzmy frakcja pro-life jest w mniejszości, co nie znaczy, że jej nie ma, no bo za tą słynną aborcją w Konstytucji zagłosowało 46 na 88 posłów, więc ciut ponad połowa. Kilkunastu się sprzeciwiło, reszta się wstrzymała od głosu. Chodzi mi o to, że to jest bardziej złożony obraz, tak? To nie jest ani, że te partie kiedykolwiek były wspaniałe i idealne, ani, że w tej chwili nie ma w polityce we Francji czy w innych krajach osób o poglądach konsekwentnie katolickich, które by były, nie wiem, parlamentarzystami. Ale zgodzisz się chyba z... Mi chodziło o coś innego niż koledzy mówią, to znaczy ja rozumiem, że w Polsce narodowcy i zresztą społeczeństwo też nie jest tak zliberalizowane jak na Zachodzie, ale kolega Szabelak wyraźnie pisze, że referenda są najlepszym sposobem na wykazywanie woli powszechnej i pisze o zasadzie 50% plus 1, to były cytaty. I Marine Le Pen się powołała na wolę narodu. Dokładnie ta narracja, którą kolega Adam Szabelak, cytowany, poruszał i jak doszło do liberalizacji w społeczeństwie francuskim do tego momentu, to Marine Le Pen, która jest jednak liderką, tak, tego środowiska, powołując się na tą samą zasadę, zaaprobowała. Ale nikt tego nie kwestionuje, to jest niezaprzeczalne. Referenda są najlepszym sposobem, czy wola większości to jest wola powszechna, bo to moim zdaniem wynika z tekstów kolegi Szabelaka, z tekstu. No to już niech kolega Szabelak się z tego akurat poglądu tłumaczy sam. Ja tak nie uważam, nie uważam, że to wynika nawet z rusoizmu jako takiego. Ale do rusoizmu jeszcze za chwilę przejdziemy, tak? Natomiast sytuacja wygląda w ten sposób. Nie wiem, Kasprze, się chyba zgodzisz z tym, że w pewnym momencie we Francji stanęły dwie alternatywy, prawda? Trzymać się modelu partii, która jest jednak pryncypialna w sprawach typu właśnie na przykład, nie wiem, kwestie bioetyczne, czy jednak iść w kierunku partii, która te sprawy wycisza, bądź nawet się ugina przed takim, powiedzmy, konsensusem demoliberalnym, ale ma większe szanse, powiedzmy, bo to też nie należy tak deterministycznie patrzeć, ale ma raczej większe szanse wtedy zawalczyć o to, żeby mieć wpływ na politykę ogólnokrajową, prawda? Przebić te kolejne szklane sufity, tam nie wiem, 20 czy 30%, może za jakiś czas bić się o władzę i w związku z tym mieć na przykład wpływ na to, jaką politykę migracyjną będzie prowadzić państwo. Czy Marine Le Pen zrobiła dobrze, czy nie, to niech każdy sobie, prawda, tam oceni, natomiast to są takie dwie alternatywy. To, że ona się nie kieruje jakimś takim, powiedzmy, paradygmatem katolickim, to jest jasne, no bo przecież we Francji chyba w polityce mało komu jest ten paradygmat bliski, prawda? Natomiast tak jak mówię, nie znajdziesz wśród polskich narodowców osób, które powiedzą, że tak, dobrze Marine Le Pen zrobiła, że poparła... Jeszcze nie znajdę. Co będziemy... Nie sądzę, że to w takim kierunku idzie. Ja myślę, że zresztą zostawmy nawet na chwilę tę Francję, prawda? Skupmy się na przykład na innych partiach narodowych, czy tam populistyczno-narodowych w innych krajach Europy. Francja jest takim dość mocnym przykładem, ale te partie w innych krajach są przeważnie nieco bardziej konserwatywne, prawda? Może inaczej, one, nie wiem, na przykład weźmy taki stosunek do LGBT w partiach typu Vox, AfD, czy u braci Włochów, prawda? Meloni. Liderka AfD jest sama. Jasne, ale to daj mi tylko skończyć myśl, tak? Oczywiście to są poglądy niesatysfakcjonujące z naszego punktu widzenia, natomiast patrząc generalnie na to, jak wygląda spektrum partii politycznych i ich stanowisk w tych krajach zachodnich, to są poglądy jednak, powiedzmy, sytuujące się po bardzo mocno prawej stronie, prawda? W przypadku AfD, nie wiem, sprzeciw wobec legalizacji małżeństw homoseksualnych. Mówię tutaj konserwatywne, co należy rozpatrywać, powiedzmy, w warunkach tych społeczeństw. Weźmy na przykład taki Vox, który
nie wiem, czy w programie ma na przykład zakaz aborcji, ale no jednak sprzeciwia się takim, powiedzmy, najmocniejszym elementom agendy LGBT. Też raczej deklaruje, że powiedzmy należy dążyć do tego, żeby liczbę aborcji zmniejszyć i z naszego punktu widzenia oczywiście to są rzeczy niesatysfakcjonujące. Podobnie, nie wiem, kiedy Meloni mówi, że niekoniecznie jest za tym, żeby zmieniać stan prawny, jeśli chodzi o dopuszczalność aborcji, ale jednak wiemy, że jej rząd rzuca kłody pod nogi klinikom aborcyjnym gdzieś tam na prowincji Włoch. Jeśli się nie mylę, to tak jest. Albo weźmy na przykład AfD. Można tutaj powiedzieć, że na czele AfD stoi lesbijka, natomiast jest to, zdaje się, że jedyna partia w Niemczech, taka istotna jedyna partia w Niemczech, która jest przeciwko ślubom homoseksualnym. Nawet CSU, czyli ta, powiedzmy, bardziej niby się wydawało konserwatywna bawarska przybudówka do CDU, jest partią, która w ostatnim czasie opowiedziała się za dopuszczalnością właśnie ślubów homoseksualnych. Innymi słowy, partie te przeważnie reprezentują pozycje dość jednoznacznie prawicowe w spektrum partii, które w tych swoich krajach w tych ich krajach funkcjonują, prawda? Jest to niesatysfakcjonujące przeważnie z naszego punktu widzenia, ale przecież polityka polega na tym, że gra się tym, jakie się karty ma, więc generalnie wydaje mi się, że takie stwierdzenie, że partie zgrupowane w cudzysłowie w tym nurcie narodowo-populistycznym, stwierdzenie, że one wszystkie są, prawda, nie wiem, jednoznacznie progresywne, trochę nie odpowiada prawdzie, bo nie uwzględnia tego, jakie te kraje w istocie są, jakie spustoszenia moralne poczyniły nurty postmodernistyczne, liberalne w ostatnich dekadach. Zresztą taka ciekawe, zdaje się, że to w książce Kacpra mi dość mocno utkwił taki cytat z Giorgi Meloni, która też, prawda, nie jest osobą, którą należy jakoś tam specjalnie idealizować. Można mieć zastrzeżenia, czy ona jest politykiem, który faktycznie wyciąga wszelkie możliwości, które się nasuwają w polityce włoskiej i faktycznie jest takim odpowiednim punktem odniesienia. Może niekoniecznie, ale ona kiedyś stwierdziła coś takiego, że rewolucja obyczajowa, rewolucja seksualna postępuje w krajach zachodniej Europy, czy w ogóle w świecie zachodnim od lat 60., prawda? Co najmniej od lat 60. To data 68 jest tutaj taka symboliczna i ewentualne cofnięcie jej skutków też prawdopodobnie zajmie kilkadziesiąt lat, jeśli w ogóle do tego dojdzie. Też być może należy na te partie spojrzeć przez pryzmat pewnej sekwencji czasowej. Być może za lat 10-20 będzie to trochę lepiej wyglądać, jeśli faktycznie, tak jak twierdzą niektórzy, pewne procesy zostały w ostatnim czasie uruchomione, na przykład wraz z tym zahamowaniem tak zwanego łokizmu. Ale to jest oczywiście pisanie palcem po wodzie. To chciałem, żeby wybrzmiało, że w dużej mierze to, jakie dana partia narodowa zajmuje pozycje w kwestiach, nie wiem, bioetycznych, kulturowo-obyczajowych, wynika w dużej mierze z tego, jakie w danym kraju panują warunki, jak wygląda dyskurs. I to także należy odnosić do Polski, prawda? My tu dużo więcej możemy, prawda? Bez obawy o utratę głosów. Sergiusz? Ja generalnie nie jestem politykiem, więc ja nie w takich kategoriach rozumuję, co mogę powiedzieć, żeby mnie gdzieś wybrano, czy mnie nie wybrano. Ja po prostu mówię to, co uważam za słuszne. Więc nie rozumiem w takich kategoriach. Natomiast zgodzę się z tym, że lud jest odbiorcą idei, tu się zgodzę, że jakby te prądy płyną z góry, płyną od elit, tak jest zawsze. No i jest tak, że oczywiście na wolnym rynku idei wygrywają przeważnie, jeżeli mamy do czynienia z pluralizmem takim szeroko rozumianym, to na wolnym rynku idei łatwiej jest wygrać ideom, które apelują do ludzkich namiętności, które apelują do swawoli. To wynika właśnie z grzechu pierworodnego, którym człowiek jest obciążony. Że łatwiej takie rzeczy człowiek wybiera niż rzeczy wymagające, czy rzeczy, które stawiają mu jakieś wymogi na przykład. I trzeba pamiętać, że elity te, tak zwane funkcjonalne elity, no bo czy tu można mówić o elitach, no i tak w istocie to nie są żadne elity, tak? Ale te funkcjonalne elity, one nie spadły z księżyca, one są sukcesywnie wybierane przez kilkadziesiąt lat, tak, powiedzmy z grubsza od końca II wojny światowej w Europie Zachodniej są wybierane
przez ten lud. Zatem uważam, że taki manichejski podział na dobry lud, złe elity nie oddaje rzeczywistości. Zgodzę się, że kolega to w swojej publicystyce jeszcze nieco niuansuje, tak? Ale niektórzy inni publicyści tak nie robią. Na przykład kolega Adam Szabelak tak nie robi. Tak? On, tak jak już było cytowane, odwołuje się do Rousseau bardzo wprost. Pisze, że lud jest tym czynnikiem, który ujawnia wolę powszechną przez referenda, utożsamia wolę większości z wolą powszechną. Padło słynne 50% plus 1, więc ten nurt na Nowym Ładzie też istnieje taki już naprawdę skrajnie absolutyzujący, w moim odczuciu skrajnie absolutyzujący tą zasadę. Faktem jest w każdym razie, że liberalizacja ludu nastąpiła, to jest fakt, już jakby nie wnikając w przyczyny, a partie te tak zwane narodowo-populistyczne zrezygnowały już z obrony absolutnych podstaw prawa naturalnego nawet, tak? No bo prawo do życia dzieci nienarodzonych jest po prostu fundamentalnym prawem naturalnym. Te tak zwane związki przeciwne naturze, one są po prostu fundamentalnie sprzeczne z prawem naturalnym i oni z tego zrezygnowali. Uformował się, ja też nie lubię pojęcia prawica, ale użyję go, uformował się nowy prawicowiec, można powiedzieć, czyli człowiek, widzimy to myślę w internecie też już coraz częściej w Polsce, na mediach społecznościowych zwłaszcza, człowiek, który ma w gruncie rzeczy poglądy liberalne, jest wulgarny, liberalny obyczajowo i to, co sprawia, że on się czuje człowiekiem prawicy, to jest niechęć do murzynów, no, że tak się wyrażę, czy do imigrantów. Oczywiście wszyscy jesteśmy przeciwni masowej migracji, to nie o to chodzi, tak? No ale to jako jakiś wyznacznik kośćca ideowego, że się nie lubi migrantów, no to jest trochę za mało, by tu móc mówić o dużo za mało, tak? By tu móc w ogóle się do tego odnieść, to wręcz czasem przychodzi w naprawdę mocne skrajności, tak? Potem taki przykład ze Stanów Zjednoczonych, gdzie mieliśmy tą słynną reklamę jeansów, tak? Gdzie lewica oskarżała tą kobietę, tak, że ona promuje rasizm nad tą reklamą jeansów, a prawica była dumna, że to biała kobieta jest w reklamie, a kompletnie nikt nie zwracał na to uwagi, że ona po prostu jest wulgarna, jest skrajnie wulgarna ta reklama. Co więcej, tak zwana nominalna prawica nawet aprobowała tą wulgarność, bo to jest biała kobieta, żeby ją tu pokazać. No jakby taką postać przybiera, tak, ta zachodnioeuropejska prawica, która w takim kierunku poszła odrzucenia chrześcijaństwa i zapatrzenia właśnie w te zasady, których powiedzmy takim ogólnym symbolem jest Rousseau. Ja to odbieram mniej metafizycznie niż kolega. Uważam, że w znacznej mierze jestem generalnie krytykiem demokracji. Uważam, że jest to w znacznej mierze po prostu dopasowywanie się partii politycznych do elektoratów, do zmian, które zachodzą w elektoratach. I tu chodzi o partiom politycznym, chodzi o realizację ich interesu partyjnego, grupowego przeważnie, chodzi o dostanie się do władzy, chodzi o zdobycie głosów. Bycie przeciwnym migracji temu nie przeszkadza, wręcz pomaga, za to wartości chrześcijańskie przeszkadzają, więc się stopniowo od tego odchodzi. Kolega mówi, że w Polsce jest lepiej niż na Zachodzie, oczywiście się zgadzam, natomiast na Zachodzie też kiedyś był ten etap, który jest w Polsce, tak? A ta prawica obrała ten kierunek tej afirmacji ludu, który jeszcze te negatywne mechanizmy wynikające z samej zasady demokratycznej, dostosowywania się do elektoratu jeszcze w moim odczuciu wzmaga. A jeśli czytam na przykład publicystykę kolegi Adama Szabelaka, który właśnie pisze o tych referendach, o tym, że lud może uznawać królowanie Jezusa Chrystusa, jak nie uznaje, no to jaka tutaj będzie sankcja doczesna na to? Jak się taka narracja pojawia już w Polsce, to uważam, że jest to bardzo groźne i może nas zaprowadzić w bardzo niebezpiecznym kierunku, który już na Zachodzie obserwujemy. Kilka uwag jeszcze od siebie, żeby to trochę uporządkować. Moim zdaniem Francja tutaj często powraca. Francja jest też ciekawym przykładem, ponieważ we Francji mieliśmy bardzo prężny kiedyś ruch tak zwanej nowej prawicy. Oni sami tego pojęcia nie używali, ruch Gres, kojarzony chociażby z wymienianym, to jest zresztą na okładce Alanem de Benoit. No i oni mieli właśnie ten swój wielki projekt, żeby zbudować nową prawicę, która będzie dogmatycznie antyliberalna, wspólnotowa, odwołująca się do tradycji antycznych, stąd ta Grecja, ale także niechrześcijańska. Chrześcijaństwo, zresztą także nie lubili jakobinizmu, więc to w ogóle jeszcze inny ciekawy miks. Istotne jest to, że ta takiej intelektualna prawica pogańska, moim zdaniem, była bardzo silna we Francji w pewnym momencie, tylko to nigdy nie było w stanie się rozprzestrzenić ani na szerszy
na szersze społeczeństwo, ani też nie okazało się to jakoś szczególnie trwałe i dzisiaj tak naprawdę te środowiska, te osoby, które odwołują się jeszcze na poważnie do obrony tradycyjnej rodziny czy życia nienarodzonego, to są w ogromnej większości ludzie, którzy po prostu jeszcze się jakoś odwołują do katolicyzmu. Jak mamy tę mniejszość w Zjednoczeniu Narodowym, która nie wiem, głosuje właśnie za tradycyjną rodziną, czy głosuje za życiem nienarodzonym, to są postaci typu Laura Lavalette, która jest tradycyjną katoliczką i ma 5 dzieci. No i są takie postaci, jest to pewna mniejszość, też warto zaznaczyć, że Front Narodowy, Zjednoczenie Narodowe to nigdy nie były partie jednonurtowe, a też z drugiej strony Jean-Marie Le Pen nie został wyrzucony z frontu za poglądy pro-life, tylko za te rzeczy, które wygadywał o II wojnie światowej, które myślę były dużo bardziej szkodliwe, także wyborczo niż poglądy pro-life. Natomiast z drugiej strony, no, faktem mi się wydaje to, o czym mówi Sergiusz, że bardzo często tak naprawdę liberalizm jest utożsamiany z tak zwanymi zachodnimi wartościami, także w środowiskach, które pierwotnie reprezentowały się jako nacjonalistyczne. Ja bym nawet poszedł dalej, że w niektórych krajach niezachodnich typu Turcja czy Izrael, gdzie mamy bardzo prężne tradycje świeckiego nacjonalizmu, które też zresztą w polskiej polityce narodowej były często pewnymi punktami odniesienia, też długofalowo nacjonalizm dystansujący się od religii współcześnie poszedł w kierunku dość liberalnym, tak? Jeśli nie wręcz w niektórych wypadkach tęczowym. Z drugiej strony mamy przykład Irlandii, dla mnie bardzo emblematyczny w kontekście tych referendów, gdzie mieliśmy referendum w sprawie ochrony życia nienarodzonego w konstytucji i 1/3 zagłosowała Irlandczyków za utrzymaniem tej ochrony, a nie ma żadnej partii politycznej, która by się do tego programu odnosiła. Tak? To jest, pokazuje pewne tchórzostwo tych elit politycznych. No i tutaj, Jakubie, oczywiście czekamy na twoją ripostę. Znowu wiele wątków, natomiast ja bym się odniósł może do tego, co jest tak naprawdę przyczyną tego, że te ruchy, dajmy na to, no choćby we Francji, wspomnianej tu wielokrotnie, to się będzie przewijało. Notabene można wspomnieć tutaj w charakterze może ciekawostki, bo nie jest to najistotniejsze, ale wspomniany Benoit jest przecież sam osobiście zwolennikiem legalnej aborcji, tak? Ale to może na marginesie. Natomiast no pytanie, co jest tą praprzyczyną, prawda? Co sprawia, że te ruchy mają powiedzmy takie, zatracają te wartości. Zatracają wartości i mają takie, powiedzmy, no, często przybierają taki paradygmat niespecjalnie ścisłego trzymania się tych wartości, które my nazywamy wartościami konserwatywnymi. I ja bym na pewno tutaj polemizował z tezą, że demokratyzacja, czy populizm, czy sam nacisk, prawda, na różnego rodzaju hasła ludowe są tym elementem. Liberalizm jest tym elementem, prawda. Wyzwolenie od wszelkich tradycyjnych wartości, hedonizm i tutaj należy, prawda, w tych nurtach, które dowartościowały te wątki, należy szukać tutaj przyczyny ewolucji tych nurtów. Oczywiście one na dzisiaj, na tym obecnym etapie mogą stwierdzić, tak jak Marine Le Pen mówi, że jest zwolenniczką legalnej aborcji, dlatego że taka jest wola ludu czy wola większości. Natomiast faktem jest jednak, że to, żeby ta wola większości była za aborcją, żeby we Francji były nastroje proaborcyjne, no, prawda, doszło do tego stanu w przeciągu kilkudziesięciu lat i aborcja została zalegalizowana we Francji. Już tu schodzimy na ten poziom prawny, nie dlatego, że taka była wola większości, ale dlatego, że elity, najpierw intelektualne, potem być może biznesowe, polityczne, się w pewnym momencie do takiego scenariusza przychyliły i potem już kolejne rządy ten stan akceptowały. Faktem jest oczywiście, że lud tutaj nie był zbyt aktywny, żeby coś w tej sprawie zrobić, coś w jakimś sensie przeciwdziałać. Czasem po prostu to zaakceptował. Wiemy dziś, że obecnie zdecydowana większość samych Francuzów jest za legalną aborcją. Natomiast jeśli szukamy tutaj przyczyn, no to przyczyną nie jest demokracja, przyczyną jest liberalizm. Tak? Kiedy mówimy tutaj, że należy oddzielać demokrację od liberalizmu, dążyć do tego, to ma to swoją przyczynę. Co dalej? No,
Ja nie chcę tutaj występować jako osoba, która broni właśnie tego kursu, bo jak chyba słyszycie, się temu sprzeciwiam, tak? Kursu, który zakłada, że w imię walki z imigracją i w ogóle zwiększania swojego społecznego poparcia można zupełnie zrezygnować z, nie wiem, z obrony życia czy z obrony tradycyjnej rodziny, bo to jest oczywiście coś, co zasługuje na krytykę. Natomiast z drugiej strony wydaje mi się, że można zrozumieć ten punkt widzenia, który zakłada, że po to, żeby mieć wpływ na politykę państwa w kwestiach właśnie imigracji, która jest przecież, to nie jest temat zastępczy, to jest temat kluczowy dla przetrwania współczesnych zachodnich narodów. Można na pewne rzeczy, nie chcę powiedzieć, że przymknąć oko, bo to są rzeczy podstawowe, ale powiedzmy uznać, że jednych rzeczy bronimy, inne rzeczy odpuszczamy, prawda? Oczywiście jest też tak, że być może część z tych polityków, oni sami osobiście nie są jakoś specjalnie przywiązani, nie wiem, do obrony życia. Zdaje się, że Marine Le Pen, podejrzewam, że ona osobiście, jej ten temat jest pewnie, nie chcę powiedzieć, że odległy, jest po prostu jej raczej pewnie obojętny, prawda? Albo kwestie typu LGBT. Pewnie nie jest jakąś wyznawczynią tej doktryny. To jest zresztą takie stanowisko, które nawet miałem takiego znajomego działacza Zjednoczenia Narodowego, osobiście katolika, męża, ojca i tak dalej, który właśnie tak mi to argumentował, że teraz to musimy zatrzymać imigrację i jak już zatrzymamy imigrację, to potem już będziemy mieli prawicę, lewicę, będziemy się spierać o homoseksualizm, nie? A na razie musimy zatrzymać inwazję. Taka ta narracja się moim pojawia. Zdaniem, powiem tak, ja nie określę się tutaj jako zwolennik takiego kursu, prawda? Bo to jest dość abstrakcyjne. Dzięki Bogu w Polsce jeszcze nie musimy się w taki sposób, w takich tematach określać, ale ja w jakimś sensie rozumiem to, że w takim kierunku poszli, prawda? Być może stwierdzenie, że temat imigracji jest tematem ważniejszym niż temat, nie wiem, ochrony życia, brzmi obrazoburczo, prawda? Szczególnie jeśli przyjmuje się katolicki punkt widzenia, ale uznanie, że jest najpilniejszym tematem, moim zdaniem można bronić tego poglądu, prawda? Zdaje się, że Zemmour, który jest taką postacią na tle Le Pen, no jednak wyróżniającą się jakimś tam pryncypializmem. On katolikiem akurat nie jest, tam z wiadomych przyczyn. Nie dane było mu urodzić się akurat w katolickiej rodzinie, a w innej. W każdym bądź razie zdaje się, że nawet on, powiedzmy, mając bardziej prawowierne, tak to ujmijmy, poglądy, bliższe tym naszym na przykład, prawda, w kwestiach bioetycznych czy kulturowo-obyczajowych, uznaje, że imigracja jest jednak ważniejsza, prawda. Nawet chyba on się nie był w stanie w którymś momencie zadeklarować, że w tym 75. Zagłosowałby przeciwko aborcji, mimo że... Powiedział, żeby się wstrzymał. A no właśnie, cóż to jest za deklaracja, prawda? Można powiedzieć, że to zdrada, a wiemy, że raczej on prawdopodobnie... Ja myślę, że tutaj trochę też brakuje mu tego kośćca chrześcijańskiego, nie? Natomiast chyba się zgodzisz ze mną, że on prawdopodobnie jednak by się nie wstrzymał, tylko głosowałby pewnie przeciwko, jeśli się patrzy na to, co on o tej aborcji pisał. Tak. On wtedy był jeszcze dziennikarzem, jak to mówił, a nie politykiem. No, wszystko to jest, prawda, polityka i pewna retoryka. Możemy to krytykować, ale oni stają przed pewnymi alternatywami, prawda? Ja bym zaryzykował tezę, nie jest to zresztą jakaś moja teza czy odkrywcza, że gdyby Front Narodowy trzymał się tych swoich dawnych zasad, no to pewnie by nie bił się dziś o władzę, tylko powiedzmy, nie wiem, o 10 albo 15%, a i tak by reprezentował poglądy, które z perspektywy Sergiusza są demoliberalne być może, bo przecież stary Le Pen też akceptował suwerenność ludu, demokrację i tak dalej. Więc reasumując ten wątek, bo chyba nie ma co, przynajmniej ja nie widzę sensu go jakoś tak dalej drążyć, nie będziemy zadowoleni z tych różnych, powiedzmy, z oblicza, jakie przybierają te ruchy, ale należy czasem przynajmniej starać się zrozumieć to, dlaczego tak tam się dzieje. Sergiusz? No ja nie rozumiem, dlaczego to się tak dzieje, znaczy odrzucam to zrozumienie, bo uważam, że prawo naturalne to jest absolutny fundament i to nawet zdarzało się, że nawet w społeczeństwach pogańskich różne elementy prawa naturalnego były zachowywane i sądzę, że przyczyną tego stanu rzeczy jest zarówno zasada demokratyczna, jak i ten liberalizm, jak i pluralizm, bo jeżeli mamy zasadę demokratyczną i uznajemy tą tak zwaną suwerenność ludu, czyli w wersji Rousseau, że lud tworzy ład, że lud decyduje, czy uznaje panowanie Chrystusa, jak pisał kolega Szabelak, a jak nie, to nie ma żadnej sankcji doczesnej na to. Jeżeli uznajemy takie zasady, że lud decyduje to w głosowaniu, no to jak wiemy, człowiek ma naturę, która skłania go, zepsutą przez grzech pierworodny, która skłania go do wyboru zła, do wyboru tego, co jest łatwiejsze i wygodniejsze.
I gdy mamy połączony ten pluralizm jeszcze z tą zasadą demokratyczną, no to jest naturalne, że na wielu bardzo ludzi będzie w tej wojnie idei, która się toczy między tym, co wartościowe, a tym, co schlebia namiętnością, no to w takim demokratycznym społeczeństwie będzie stopniowo, gdy nie będzie już tego, o czym pisał Grzegorz XVI, tych hamulców, które lud na drogę do prawdy kierują i one już nie będą wspierane przez państwo, to jest naturalne, że lud będzie się degenerował, a potem poprzez tą zasadę demokratyczną będzie jakby akceptował, tak, tego typu poglądy. Zresztą to jest też ogromny problem z tą zasadą tak zwanej suwerenności ludu, że ona jest w gruncie rzeczy utopijna. Tak? No moim zdaniem jest trudniej znaleźć w sferze idei politycznych zasadę bardziej utopijną. Bo jak Charles Maurras pisał, tak, że suwerenność ludu nie istnieje. A dlaczego on tak pisał? Dlatego, że w każdym ustroju politycznym, także w najbardziej demokratycznym, nigdy nie rządzą wszyscy. Nigdy nie ma tożsamości rządzących i rządzonych. Zawsze są rządzący, zawsze są rządzeni. I podział na rządzących i rządzonych jest oczywisty. Historia nam też to pokazuje, gdy mieliśmy do czynienia z rozmaitymi rewolucjami, tak? W XIX wieku na przykład, czy później mieliśmy liberałów, jakobinów, komunistów. Oni wszyscy szermowali hasłem władzy ludu, oddamy władzę ludowi, suwerenny lud. A jak przychodziło co do czego, to okazywało się, że to hasło było potrzebne do tego, by podburzyć tłum, żeby tłum poszedł i starą elitę wypędził, a potem się tak zwana nowa elita tam zasiadała u władzy i te hasła suwerenności ludu to były, czy władzy ludowej, demokracji ludowej, to wszystko było w tle jako propaganda, tak? To była zasada propagandowa. Lud wcale nie rządził, coś takiego ustroju, w którym by rządziła masa, nigdy nie było, bo i nawet w ustrojach najbardziej demokratycznych, tak? Czy kolega Szabela, który jakiś plebiscytaryzm, jak rozumiem, proponuje, to w takim ustroju też się lud kieruje emocjami. Jest zakładnikiem demagogów, polityków, mass mediów, tak? Zawsze tak to wygląda. We wszystkich demokracjach były spory i jak spojrzymy właśnie, wrócimy do świętego Tomasza z Akwinu, to jeden z jego ważniejszych argumentów za monarchią był właśnie taki, że on wskazywał, że w monarchii jest najlepiej gwarantowana jedność społeczeństwa. Mniej jest to gwarantowane w arystokracji, a najmniej jest to gwarantowane w demokracji. To już zauważał święty Tomasz, a święty Tomasz nie znał demokracji liberalnej, on pisał o demokracji. A wracając jeszcze do tej zachodnioeuropejskiej prawicy, pozwolę sobie tak w ten sposób to ująć, zresztą to nie jestem autorem tego stwierdzenia. We Francji, jak mówił Charles Maurras, rządzą 4 stany skonfederowane, czyli wiadomo, ci na rzet, masoni, protestanci i metecy. W międzyczasie metecy się skonkretyzowali w postaci muzułmanów, imigrantów, a tamtejsza prawica stała się republikańska, zaakceptowała laicyzm i skapitulowała przed tymi 3 pierwszymi, już właściwie z nimi nie walczy jeszcze z metekami. No zobaczymy, jak długo będzie walczyła, jeśli kiedyś, nie daj Boże, się też i tu zmienią nastroje społeczne. Jakubie, czy chcesz jeszcze ad vocem, czy przechodzimy do kolejnego wątku? Możemy przejść do kolejnego wątku, który... Dobrze. Natomiast ja mógłbym oczywiście, no tutaj się, nie wiem, kłócić z tym, czy na przykład w dzisiejszych czasach monarchia, tak jak powiedziałeś, że święty Tomasz zakładał, że w monarchii społeczeństwo jest najbardziej zjednoczone, prawda? Jest, powiedzmy, ten pluralizm jest najmniejszy, tak? Sam nie jestem jakimś wielkim fanem pluralizmu, tak? Zresztą Rousseau też nie był wielkim fanem pluralizmu, jak wiadomo. Rousseau głosił utopię, że demokracja, w której nie będzie różnic, tak? No. Utopijne, bardzo utopijne poglądy. No myślę, że jednak doszło w historii do paru momentów, gdzie próbowano to zrobić, tak? Natomiast no, patrzmy na ten temat przez pryzmat współczesnych kategorii. Czy dzisiaj wprowadzenie monarchii w jakikolwiek sposób zapewniłoby jedność społeczną? Jest to dyskusyjne. Oczywiście można powiedzieć, że jeśli społeczeństwo byłoby katolickie i monoideowe, tak, taki termin monoidei, na przykład popularny wśród przedwojennych polskich narodowców, no to być może by tak było, tak? Tylko że jesteśmy na trochę innym etapie rozwoju ludzkości. Coś tam się stało przez tych ostatnich 200 lat. Stało się trochę rzeczy dobrych, trochę niedobrych, tak? Więc to wydaje mi się trochę abstrakcyjny w tym ujęciu argument. No ale może przejdźmy dalej, prawda? Tak, przejdźmy dalej. Dobra, już też nie będę odpowiadał, chociaż... ten temat jedności społecznej, później, tak, temat jedności społecznej w społeczeństwie przeddemokratycznym, czy powiedzmy przed nowoczesnym, to jest ciekawy wątek, o nim możemy długo dyskutować.
teraz chciałem właśnie zapytać Sergiusza, ponieważ pojawia się z drugiej strony często taki argument, na ile ten tradycjonalistyczno-katolicki nacjonalizm, który ty reprezentujesz mniej więcej, nie jest właśnie, tak jak tutaj Kuba zarzuca, oderwany od realnego narodu. Jest to pogląd wąskiej grupki, który jest o tyle mało narodowy, że nie reprezentuje realnego narodu, jego problemów. Jest to niszowy, abstrakcyjny pogląd dla garstki pasjonatów. Powiem tak, wszystko zależy, jak rozumiemy słowo demokracja, bo jak rozumiem, do tego się też odnosisz, gdy słowo demokracja może być przeróżnie rozumiane. Ja także mogę w taki sposób słowa demokracja użyć, żebym się pod nim podpisał. Tak? Na przykład Leon XIII w encyklice Graves de Communi definiuje demokrację chrześcijańską. On ją definiuje jako ustrój, czy nie jako ustrój, właśnie pisze, że to nie jest demokracja polityczna, tylko stwierdza, że jest to zasada dbania o lud, niezależnie od tego, jaki ustrój panuje w danym kraju. Zresztą to zrobił Leon XIII w odpowiedzi na takie liberalne interpretacje terminu demokracja chrześcijańska i je odrzucił. Natomiast to pojęcie wracało i u Salazara na przykład też, i u Dollfusa wracało to pojęcie demokracji chrześcijańskiej. I jakby w Action Française, w publicystyce Action Française też się pojawiało hasło demokracja chrześcijańska, więc jakby słowo demokracja można też tak rozumieć. Ja go nie używam, dlatego że ono się kojarzy dzisiaj raczej współcześnie, już zostało przeorane przez rewolucję bardzo i się kojarzy z masową demokracją, której ja nie popieram. Ja uważam, że tradycjonalizm czy filozofia tradycjonalistyczna nie jest oderwana od realnego narodu i wcale nie neguje jakby problemów, które dzisiaj mamy, czy to z demografią na przykład, tak? czy z imigracją, czy rozmaitych innych problemów, a w istocie często źródłem kryzysu rodziny na przykład, tak? W istocie często źródłem tych problemów jest odejście od tego porządku Bożego, od tradycji, od ładu Bożego, od wartości, tak? To jest często źródłem tych problemów. I metoda masowej demokracji, moim zdaniem, nie jest... Oczywiście tu mieszamy już demokrację z suwerennością ludu, bo to rozróżniam, ale metoda masowej demokracji nie jest zdrową metodą cyrkulacji elit. Gdy Charles Maurras zasunął takim zdaniem, że jeżeli lud ma do wyboru, że jeżeli lud wybiera władzę, to wybierze tego, kto ma ładny nos, choćby miał w głowie nie więcej niż pusta butelka, tak? No bo realnie demokracja to jest ustrój, w którym wygrywa ten, kto lepiej okłamie masy, wygrywa ten, kto za kim stoją większe pieniądze i plutokracja ma duże wpływy w demokracji, niezależnie czy to jest liberalna, czy plebiscytarna. Plutokracja ma duże wpływy w demokracji, bo do demokracji są pieniądze potrzebne. I poglądy takie jak, wrócę do kolegi Szabelaka, który napisał tak: jedynie w demokratycznym państwie narodowym zwykły człowiek ma możliwość kształtowania woli powszechnej oraz wpływania na kształt organizmu państwowego i zasad, na jakich ten jest oparty. To są poglądy ciężko utopijne. Jakby, że każdy obywatel będzie tu wpływał na wolę powszechną na kształt, na zasady, na jakich oparte jest państwo. Takie to są bajki, to jest właśnie sprzedawanie ludowi takiej fikcji. W demokracji uważam, niezależnie od frazeologii, bo koledzy oczywiście zaprzeczą temu, ale ja uważam, że w demokracji zawsze suma interesu jednostek albo suma interesu grup jest reprezentowana. Nie ma nikogo, kto reprezentuje interes ogólny, tak naprawdę, i de facto są interesy grupowe. Zgodzę się z tym, że ludzie powinni mieć wpływ, bo tak rozumiem twoje pytanie, ludzie powinni mieć rzeczywiście wpływ na to, co ich najbardziej dotyczy, bezpośrednio, ale masowa demokracja wcale tego nie gwarantuje. W nauce Kościoła mamy, niezależnie od ustroju, jaki panuje, podaną zasadę subsydiarności, zasadę decentralizacji. Tak? Kościół tego naucza w swojej nauce społecznej. Na przykład Pius XI tego nauczał. To, co jest blisko i co dotyczy nas bezpośrednio, na to powinniśmy mieć rzeczywiście wpływ. Od rodziny, tej podstawowej komórki społecznej, ona powinna mieć dużą autonomię i tak samo te leżące niżej różne ciała pośredniczące, wspólnoty lokalne, to, co one mogą zrobić same, to wynika z nauki Kościoła, to powinny móc robić same, bez ingerencji państwa, a to właśnie demokracja odbiera ludziom ten wpływ, dlatego że demokracja ma taką tendencję, jakobinizm miał taką tendencję do centralizowania, do wtrącania się, tak, w te niższe wspólnoty niższego rzędu, gdy, taki podam przykład trochę wymyślony, tak,
ale bardzo dzisiaj rzeczywiście państwa demokratyczne ingerują w rodzinę i to się dzieje przez zasadę demokratyczną. Taki przykład, tak jak mówię, wymyślony. Jeżeli dzieje się coś strasznego, jakaś straszliwa zbrodnia w rodzinie, która w ludzie tak wywołuje duże emocje, zrozumiałe oczywiście emocje i zasadne emocje, to jest często przez polityków wykorzystywane, tak, żeby mamy nową ustawę, tak, żeby w te emocje wejść. I tak w ten sposób państwo wkracza coraz bardziej w rodzinę. Tak? Na Zachodzie to się dzieje już często w bardzo skrajny sposób. Więc moim zdaniem droga, jeśli chcemy zapewnić jedność naprawdę narodową, no to polityzacja wszystkich jest odwrotnym kierunkiem niż powinniśmy iść. Polityzowanie wszystkich i liczyć na to, że nie będzie sporów. Jakub, czy chcesz się odnieść do tego zarzutu utopijności russoizmu? Ewentualnie może chcesz też wrócić do wątku jego chrystianizacji? Czy to wolałbyś osobno potraktować? Możemy to jakoś połączyć, tak? I jeszcze może z tematem oderwania tradycjonalistycznej wykładni nacjonalizmu, bo oderwania od rzeczywistości, bo wydaje mi się, że ten zarzut jest zasadny. Sam nim często operuję zresztą. Śmiało, Janie Jakubie. Może po kolei. Też znowu jest ileś wątków, chyba nie będę się do każdego odnosił, tak? Natomiast mnie jedna rzecz utkwiła w głowie, powoływanie się na Maurrasa przy okazji tematu cyrkulacji elit i zaraz potem został rzucony przykład Ludwika XIV, tak? No, to, że we Francji doszło do rewolucji. Coś mówiłem? Nie wiem. Tak Przepraszam, że ci w słowo wszedłem. To, że we Francji doszło do rewolucji w roku 1789 wynikało z tego, że system idealizowany przez Maurrasa, czyli monarchia absolutna Ludwika XIV, w zasadzie się żadną cyrkulacją elit nie charakteryzował. Po prostu tą arystokrację zgromadził w jednym miejscu. Stanów generalnych nie zwoływano tam, już nie pamiętam przez ile, przez ponad 100 lat, zdaje się. I to jest podawane, wydaje mi się, że zasadnie przez historyków jako jedno z takich zarzewi, można powiedzieć, tego napięcia, które doprowadziło do ewolucji. Notabene, prawda, odejście od ładu Bożego, sporo o tym mówiłeś, a przecież laicyzacja elit francuskich się w bardzo dużym stopniu dokonała na długo przed rewolucją francuską, o czym pisali na przykład, jeśli chodzi o pisarzy katolickich, przecież ortodoksyjnych, tacy ludzie jak Chesterton czy Belloc. Chesterton zdaje się, że został nawet przez papieża Piusa XI uznany za obrońcę wiary, a przecież on był wielkim zwolennikiem russoizmu i w ogóle wielkim wielbicielem Robespierre'a, notabene, taka ciekawostka. Też na Nowym Ładzie prędzej czy później się ukaże mój tekst na ten temat, tak mi się wydaje, już napisany. Ale lećmy po kolei, jeśli chodzi o te tematy, które zostały tutaj poruszone, może tak bardziej kompleksowo. No, mówisz, że suwerenność ludu jest fikcją. Natomiast ja bym się zapytał, jak można uznawać suwerenność ludu za fikcję, skoro nawet w demokracji liberalnej, która w mojej opinii, nie tylko Adama Szabelaka, który tu w ogóle jest przywoływany tak często, że właściwie mogę się poczuć, jakby tutaj był. Pozdrawiamy. Pozdrawiamy Adama. Adama i rodzinę. Tak. Może też dobrze, żeby on kiedyś się skonfrontował z Sergiuszem w takim programie, bo też myślę, że moje refleksje i Adama idą w podobnym kierunku, ale nie we wszystkim się w 100% zgadzamy. Trochę może te akcenty się liczą. Natomiast wydaje mi się, że skoro nawet w demoliberalizmie, gdzie ta i wola powszechna i suwerenność ludu jest w mojej i Adama także opinii zniekształcana, nawet w tym demoliberalizmie widzimy, że tak powiem, namacalne efekty tego, że jednak lud ostatecznie decyduje o tym, kto sprawuje funkcje państwowe. No to, że aktualnie rządzi taka, a nie inna ekipa, prawda, tam wywodząca się z Platformy i przybudówek, że do 23 roku rządził PiS, a od 27 roku prawdopodobnie będzie znowu rządził PiS, tam być może, nie wiem, z Konfederacją, czy zobaczymy, jak tam naczelnik państwa to rozegra albo nie uda mu się rozegrać. Samo to świadczy o tym, że jednak lud jest jednak tą ostateczną instancją, która... No to jest konkurs, który lepiej okłamie ten lud, tak? Ale to wiesz, to równie dobrze, ale właśnie w mojej opinii po prostu różnice między demokracją a systemami przednowoczesnymi, przeddemokratycznymi, tak to ujmijmy, w tym zakresie nie polegają na różnicach jakościowych, a raczej na różnicach ilościowych. Innymi słowy, przed rewolucją francuską, czy w ogóle przed erą demokratyzacji,
Również przecież można powiedzieć w ten sposób sprowadzić politykę do tego poziomu, że mówimy, że rządziły pewne grupy wpływów, jakieś pewne grupy lobbingowe, pewne stronnictwa, które były w stanie zabiegać o opinię, prawda, różnych tam, powiedzmy, grup dworskich, różnych grup szlachty czy arystokracji i ostatecznie także manipulować samym królem, prawda, samym tym faktycznym, ujmując rzecz technicznie, suwerenem w państwie monarchicznym. To, że dzisiaj jest to bardziej spektakularne, że rozgrywa się to na oczach mas, no to jest, powiedzmy, kwestia ilościowa, a nie jakościowa, bo po prostu kiedyś to było za tym parawanem, prawda, za murami. Mniej ludzi miało do tego wgląd, ale też po prostu większość ludzi się niczym nie interesowało. Tak trywializuję trochę, prawda. Nie miało horyzontów politycznych, interesowało się, powiedzmy, swoim podwórkiem. No i właśnie Sergiusz uważa, że to dobrze. No, ja rozumiem, że można tak uważać. Ja Zajmował się swoim najbliższym otoczeniem. Znam te poglądy, natomiast trawestując ciebie, no, ja to oczywiście rozumiem, zdaję sobie sprawę, że jest taki światopogląd, mogę tak chyba ująć, tradycjonalistyczny, natomiast ja się zastanawiam, a to do tego za chwilę przejdziemy, gdzie tu jest właściwie nacjonalizm? Ale może najpierw przeszedłbym do tej kwestii chrystianizacji suwerenności ludu, jeśli pozwolicie. To jak pijesz, to powiem, że jednak król nie miał uprawnień, by zdecydować, że mężczyzna może stać się kobietą, a kobieta może stać się mężczyzną. Ale myślisz, że gdyby ten system w sensie politycznym dotrwał do dzisiejszych czasów, to by tych tematów nie było? Jeśli to byłby system katolicki, gdzie właśnie mamy pewne ograniczenia wynikające... Ale laicizacja już za monarchii absolutnie. Ale wiesz, no na takiej zasadzie to możemy się cofać do grzechu pierworodnego, że Ewa zerwała, tak, jabłko i się zaczęły. Tak? Ja bym się nie cofał. Do przyczyn to możemy... Dobrze, Sergiusz powie, potem Jakub Rikowski. Ja bym się cofnął do korzeni, prawda, no nie wiem, no, mamy rewolucję tam naukową, różne rzeczy, które wpłynęły na laicyzację gdzieś tam na przełomie XVII i XVIII wieku i pewną daleką konsekwencją tego, o czym tutaj przed chwilą powiedziałem, jest to, że jesteśmy dzisiaj w świecie w takim, jakim żyjemy, z plusami tego świata i z minusami tego świata. Sergiusz. Tylko ja mam ten wątek chrystianizacji. To możemy to zamknąć. Wrócimy do wątku. Dobra. Chyba, że już chcesz zamknąć. Znaczy właściwie nie wiem, wydaje mi się, że jakby różnice stanowisk... To idziemy dalej, to chrystianizacja rusoizmu. Myślę, że dam tutaj pole do niezgadzania się. Ale lećmy może z tym wątkiem. No w mojej opinii, nie tylko zresztą w mojej opinii, bo gdyby to była tylko moja opinia, to pewnie nie zdecydowałbym się tego tu wykładać. Suwerenność ludu no nie musi być sprzeczna z nauką Kościoła katolickiego, tak? Zacznijmy może od tego, że nawet u samego Rousseau nie jest to wszystko takie jednoznaczne, prawda? Znamy ten najbardziej powszechny pogląd, wyłożony zdaje się, że w umowie społecznej, gdzie Rousseau pisze, że jeśli lud zdecyduje o czymś, choćby nawet o odrzuceniu religii, chyba tam taki właśnie przykład pada, no to jest w stanie to zrobić, tak? Ale no przecież w innych dziełach to trochę inaczej czasem brzmiało. W jednym z listów Rousseau pisze, że z późniejszego okresu Rousseau pisze, że tak, lud jest suwerenem i właściwie może wszystko, ale jest jednak ograniczany przez Boga, w którego przecież Rousseau wierzył jako jeden z niewielu, wierzył zupełnie szczerze w jakiegoś tam swojego Boga, prawda? Przez Boga, w przeciwieństwie do większości oświeceniowych filozofów, którzy ten temat tak trochę po macoszemu, eufemistycznie rzecz ujmując, ujmowali. I przez prawo natury, tak? Ale odrzućmy może na chwilę ten wątek, prawda? Zejdźmy na te wątki samego bliższe nam, prawda? W stosunku samego Kościoła. A może jeszcze jeden niekościelny wątek, czyli Giuseppe Mazzini. On na przykład, no, taki włoski odpowiednik, nie wiem kogo, czy Robespiera, no prawda, taka główna ikona tego demokratycznego włoskiego nacjonalizmu, prawda? Wolnomularz, tak. Owszem, wolnomularz, tak, ale też twórca... Człowiek, który chciał państwo kościelne zniszczyć. Twórca włoskiego nacjonalizmu przede wszystkim, myślę. Giuseppe Mazzini na przykład próbował zasadę istnienia Boga z suwerennością ludu pogodzić w taki sposób, że uważał, że lud jest suwerenem, ale poprzez decyzję ludu przemawia Bóg, tak? Ale to jakieś heretyckie koncepcje masonów. Ja się zgadzam, że heretyckie, ale... I Rousseau też był heretyckie, miał ale jednak sam widzisz, że pewne próby były robione i co więcej, niektóre próby pójścia w tym kierunku albo w podobnym kierunku zostały przez Kościół zaakceptowane. I nie mówię tu tylko o Janie Pawle II, który wprost pisze o zasadzie suwerenności ludu. Wiadomo, wy tradycjonaliści
po macoszemu traktujecie nauczanie Kościoła po Soborze Watykańskim. Nawet się chwilowo zgódźmy na ten pryzmat. Ja jestem od tego daleki, ale no, postarajmy się o tym podyskutować na gruncie, no powiedzmy, tradycjonalistycznym. Tak? Postać Lefebvre'a, książka Oni jego zdetronizowali, pisze wprost o demokracji nieliberalnej, o istocie, o zasadzie suwerenności ludu, afirmuje oba te pojęcia w swoistym rozumieniu, prawda? Pisze, że władza spoczywa w rękach ludów, ale źródłem jest Bóg. Oczywiście polemizuje tutaj od razu w tym momencie z samym Rousseau, natomiast faktem jest, że gdyby być może Rousseau nie wprowadził idei suwerenności ludu na salony i w ogóle do dyskursu elit intelektualnych europejskich przed 200 laty, to być może w ogóle ten temat nie byłby rozpatrywany. Jest to pewnego rodzaju chrystianizacja tej zasady, prawda? Inny przykład, Konstytucja Irlandii z 1937 roku, kiedy Irlandia była jeszcze państwem bez wątpienia katolickim, rządzonym przez takich katolików akceptowanych w pełni przez Kościół, jak de Valera, kiedy wszystkie partie łącznie z lewicą irlandzką odwoływały się do nauki Kościoła. W Konstytucji Irlandii z roku 1937 czytamy, że wszystkie uprawnienia rządu pochodzą z mocy Boga od ludu. I to był stan akceptowany przez Kościół. Innymi słowy, suwerenność ludu można ochrzcić. Oczywiście można dowodzić, że taka suwerenność ludu, takie jej rozumienie jest rozumieniem bardzo odległym od rozumienia rousseauwskiego i to będzie częściowo prawda, bo prawda, Rousseau w swojej tej najbardziej znanej głównej wykładni tego czynnika boskiego może nie ujmował wprost przynajmniej. Natomiast, tak jak powiedziałem, no jest to główny teoretyk tego pojęcia, które w mojej opinii dość łatwo schrystianizować. Ograniczenia tego jego ujęcia są jasne. Katolik będzie tutaj najprawdopodobniej bez większego problemu w stanie rozpoznać to. Natomiast no, o czym my tu rozmawiamy, prawda? No, zawsze jest tak, że jeśli rozmawiamy o przebiegu, o różnych fluktuacjach w świecie idei, no to te idee podlegają pewnym zmianom. To, że ja się uważam za osobę, która ma do rousseauizmu stosunek generalnie dość pozytywny, tak? Do przynajmniej tych założeń, o których piszę w tym artykule z polityki narodowej. Tam też w wielu punktach dość mocno polemizuję z rousseauizmem, tak? Bo ja na przykład nie będę się, zgadzał z historią rozwoju ludzkości, którą Rousseau wykładał, tak? Z tymi narracjami o dobrym dzikusie, prawda? Nie widzę żadnego powodu, żeby się pod tym podpisywać w związku z tym, że akceptuję w pewnym ujęciu suwerenność ludu i zasadę woli powszechnej. No siłą rzeczy będzie to takie wybieranie jednych elementów i odrzucanie drugich. Nie wiem, czy na tym skończyć, czy przechodzimy do tego, dlaczego... Może na tym Bo też chciałbym, żeby wybrzmiała moja krytyka nacjonalizmu o obliczu tradycjonalistycznym. Drugi wątek. Sergiusz, czy chcesz się odnieść teraz do tego wątku? Tak, to odnieś się, a potem przejdziemy do krytyki tradycjonalizmu. Arcybiskup Lefebvre w swojej książce Oni jego zdetronizowali wykłada tradycyjną naukę Kościoła, wykłada to, co ja tutaj cytowałem, czyli Notre Apostolique, Diuturnum Illud, te koncepcje wykłada i oczywiście, jak ja zaznaczyłem na początku tej dyskusji, katolicka demokracja jest możliwa i o tym mówi arcybiskup Lefebvre. Mówi o tym, że oczywiście można ją nazwać demokracją nieliberalną, że jest możliwa katolicka demokracja, no przecież z pewnością będzie nieliberalna. I katolicka suwerenność. Ale to jest kwestia pojęciowa, znaczy możemy sobie użyć tego pojęcia suwerenność ludu w takim rozumieniu, że władza od ludu nie pochodzi, lud, tak jak pisze Leon XIII, co cytowałem już wcześniej, że władza nie pochodzi od ludu, tylko lud wskazuje tego, kto dzierży władzę, czy tam zbiorowość jakaś wskazuje tego, kto dzierży władzę. Oczywiście taka koncepcja jest możliwa. Ja tylko uważam, że używanie w stosunku do niej terminu suwerenność ludu jest bardzo mylące, bo ono sugeruje, że władza jest w ręku ludu, że władza wywodzi się od ludu, kiedy władza się wywodzi w tej koncepcji demokracji katolickiej od Pana Boga. I to też zobrazuje cytat z arcybiskupa Lefebvre'a, skoro arcybiskup był przywołany. Arcybiskup Lefebvre w kazaniu z 29 czerwca 1976 roku wyraźnie podkreśla to i to rozróżnia. Mówi tak: i to pojęcie odpowiada także mentalności nowoczesnego człowieka, mentalności modernistycznego człowieka. Odpowiada jej w całej pełni, ponieważ ideał demokratyczny jest myślą przewodnią nowoczesnego człowieka. Głosi on, że władza leży we wspólnocie, autorytet leży w ludziach, w masie, a nie w Bogu.
A to jest nad wyraz brzemienne w skutkach, bo przecież wierzymy, że Bóg jest wszechpotężny, wierzymy, że Bóg ma wielki autorytet, wierzymy, że wszelka władza pochodzi od Boga. Nie ma bowiem zwierzchności jak tylko od Boga. Nie wierzymy w to, że władza pochodzi od ludu, że autorytet pochodzi z bazy od dołu, a właśnie taka jest mentalność nowoczesnego człowieka. Więc oczywiście Kościół nie mówi, że tylko monarchia jest możliwa. Ja jestem monarchistą, ale Kościół tego nie mówi, że jest tylko monarchia ustrojem dopuszczalnym. Oczywiście są też dopuszczalne inne ustroje, ale nie w takim ujęciu, jak na to wskazuje Rousseau. I arcybiskup Lefebvre, jak sam zauważyłeś, o tym potem pisze w swojej książce. Arcybiskup Lefebvre stwierdza w tej samej książce, że władza pochodząca wyłącznie od ludu nie miałaby mocy obowiązującej w sumieniu. Więc jakby to trzeba rozróżnić. Jeżeli kolega jest zwolennikiem katolickiej demokracji, to tylko mogę powiedzieć, że mylące jest powoływanie się na Rousseau i cytowanie Rousseau, no bo Rousseau nie tak to widział. Druga kwestia, że trzeba właśnie rozróżniać, że władza pochodzi od Boga i dlatego ta większość nie mam absolutnej, nie stanowi legitymizacji władzy. To jest jeden z możliwych ustrojów, że jest wybierana zwierzchność, nie jest wyłącznym możliwym, tak? Kościół na to wskazuje, może być system monarchiczny, może być system arystokratyczny. No i w zasadzie tyle. Tak, tyle mogę powiedzieć. Dobrze, Jakub. Tak, bardzo króciutko, no, a może postaram się przejść tak jakby plastycznie. Przejść do kolejnego wątku. Tak, do wątku pod tytułem dlaczego nacjonalizm o tradycjonalistycznym obliczu wydaje mi się oderwany od elit. Od elit na pewno. Oderwany od narodu albo od rzeczywistości może po prostu, tak. Natomiast zacznę może od tego, że no, czemu my się powołujemy na Rousseau? Chyba wydaje mi się, że to już powiedziałem, prawda, że powołujemy się na Rousseau, to jest wyraz pewnej jakiejś takiej intelektualnej uczciwości. No, on był jednak twórcą zasady suwerenności ludu. To, że ona została, będę się trzymał tej wykładni, że została schrystianizowana skutecznie, tak? To brzmi może tak trywialnie trochę, ale... Sam Kościół temu zaprzeczał. Nie wiem, czy zaprzeczał. No zaprzeczał, nawet cytowałem. No ale wiesz, no generalnie... Pisał, że władza nie pochodzi od ludu. Prosto, ale dobrze, to jest pewne przekształcenie tej zasady. Może tak się zgodzimy już święty powiedzieć. Tomasz pisał że jest demokracja możliwa, tak? A święty Tomasz żył kilkaset lat przed Rousseau. Ale kto wprowadził w ogóle do dyskusji taki temat, jak suwerenność ludu? No to właśnie, jednak był Rousseau, prawda? Dlatego uważam, że jeżeli ktoś chce mówić o katolickiej demokracji, to nie powinien używać tego terminu, bo on może wprowadzić w błąd, tak moim zdaniem. Przepraszam, że tak się wchodzę w słowo. Rozumiem to zdanie, nie będę się koniecznie z nim zgadzał. Natomiast no, z naszej perspektywy, powiedzmy, nie wiem, mojej i ludzi, którzy myślą podobnie do mnie, kwestia powoływania się na Rousseau jest wyrazem pewnej konsekwencji i uczciwości, co jeszcze raz to podkreślę, bo już mam przed oczami komentarze, które się tu pojawiają pod tym nagraniem, co nie oznacza przejmowania 100% światopoglądu Rousseau, nie oznacza, że nie wiem, będziemy tu chwalić, że nie wiem, nie oznacza to, że chwalę to, że Rousseau, nie wiem, oddał swoje dzieci do przytułku. Już czekałem, aż to padnie w końcu. Tak, ale no bo jeszcze czasem dochodzę do wniosku, że zarzuca się nam po prostu wzięcie rousseauizmu, tak, mówiąc Clemenceau, używając tego znanego powiedzenia Clemenceau jako bloku, prawda? On tu mówił o rewolucji francuskiej, że trzeba przyjąć albo wszystko, albo nic. No niekoniecznie. Wydaje mi się, że można sobie trochę jednak zdobyć się na bardziej krytyczny osąd, jednak doceniając wielkość dorobku tej postaci. Będę się tego trzymał. Ale no, przejdźmy może dalej. Dlaczego uważam, że tradycjonalistyczny nacjonalizm jest oderwany od rzeczywistości? Powiedziałbym, że nawet, to też oczywiście, nie wiem, czy wszystko będzie się do ciebie, Sergiusz, odnosić. Być może czasem będę mówił tu bardziej o różnych naszych, być może czasem wspólnych kolegach tradycjonalistach, którzy bardziej się w ten scenariusz wpisują, a może czasem do ciebie. Wydaje mi się, że to powiedzmy oderwanie od rzeczywistości polegające na tym, że wy zajmujecie się tematami często niewspółczesnymi, to jest taka trochę wisienka na torcie. Ja bym powiedział, że nacjonalizm tradycjonalistów, tych, którzy definiują się jako tradycjonaliści, jest często, nie chciałbym nikogo obrazić, ale taki trochę bezobjawowy. W tym sensie, że gdybym miał określić, gdyby ktoś mnie poprosił o to, żebym ja opisał, czym jest nacjonalizm w praktyce, tak, w takim najbardziej praktycznym możliwym działaniu,
to bym powiedział mniej więcej tyle, że nacjonalizm to jest patrzenie na sprawy społeczno-polityczne, sprawy państwa, sprawy samego narodu przez pryzmat właśnie narodu, prawda? Interesu narodowego, tożsamości narodowej, tego, co dobre dla narodu, tego, co złe dla narodu. Oczywiście to może być w zależności od nacjonalizmów, bo znamy różne, tak? W mojej opinii powinno być wpisane w pewną etykę chrześcijańską, prawda? Która zezwala na pewne rzeczy, na inne nie zezwala. Możemy dyskutować nad tym, jak głęboko to powinno schodzić. Ja na przykład nie uważam, że można mówić o katolickim nacjonalizmie w formie aż tak zaawansowanej jak w latach 30., a to wynika, powiem, że to liberalne, no, z tego, że po prostu żyjemy trochę w innym społeczeństwie niż w latach 30., ale zostawmy, bo być może to jeszcze to wypłynie. Natomiast jak ja słyszę niektórych tradycjonalistów i to tych, którzy deklarują się czasem jako nacjonaliści, że na przykład na kwestie ustrojowe należy patrzeć nie przez pryzmat dobra i interesu narodu czy tożsamości narodowej, a przez pryzmat, no nie wiem, dajmy na to legitymizmu właśnie. Czasem po prostu przez pryzmat myśli tradycjonalistycznej, to niekoniecznie polskiej, bo na przykład zachodniej. Słyszę z waszych kręgów takie twierdzenia, że bliższy wam jest katolik, który wywodzi się z zupełnie innego narodu, dajmy na to, nie wiem, z Nigerii albo z Boliwii, niż Polak, który jest na przykład prawosławny, Polak protestant, Polak no na przykład niech będzie, że niewierzący. Dla mnie jest to pewna abstrakcja, tak? Nawet czasem czytam w odniesieniu do różnych sporów historycznych, tak? Może nie jest to bardzo aktualne, ale daje trochę do myślenia, nie wiem. Czytam u was, chyba to nawet u ciebie czytałem, że jeśli chodzi o ocenę powstań XIX-wiecznych, no to należy się sugerować tym, co napisał papież Grzegorz XVI, jeśli dobrze pamiętam, w jednym ze swoich pism. Ja się zgadzam, że o powstaniach można dyskutować godzinami z różnych perspektyw, prawda? Możemy uznać, że one były nierealistyczne, głupie i tak dalej i w związku z tym należy uznać, że nie należało ich robić, prawda? Przy całym szacunku dla powstańców. Natomiast jeśli ja czytam, że o tym, czy powstania należało robić, to tak, to o tym ma decydować Ojciec Święty, no to wydaje mi się, że to jednak był nasz problem, prawda? Nasz problem stricte polityczny. A on w imię, powiedzmy, jakiejś doraźnej polityki, która dążyła do tego, żeby bronić pewnego układu geopolitycznego, tak zwanego Świętego Przymierza i która obawiała się, prawda, różnych ruchów rewolucyjnych, które utożsamiała z jakobinizmem notabene. I my mamy się do tego zastosować, no to jest... Ja tu bym się zapytał, gdzie tu jest nacjonalizm, tak? Myślę, że nawet Moraz by się tu zapytał, gdzie tu jest nacjonalizm, jako prawda, galikanin, no, taki agnostyk galikanin, prawda? Zwolennik jednak możliwie daleko posuniętej niezależności Francji. Mógłbym ten wątek oczywiście kontynuować, prawda? Może jeszcze w tym kierunku pójdę, żeby już się tak bardzo nie rozdrabniać. Czytam u was czasem, już potraktuję was tak zbiorczo. U was pluralizm majestatis dla Sergiusza. No właśnie. Czytam u was czasem, że należy, patrząc na historię ogólnie nacjonalizmów, czy to w Polsce, czy w Europie, odnosić się do tych nacjonalizmów, które miały takie, powiedzmy, oblicze prawicowe, konserwatywne, autorytarne, antydemokratyczne, czyli tutaj, jak to Wielomski pisze, drugiej fali nacjonalizmu. Natomiast to z pierwszej fali należałoby zanegować, prawda? Odciąć się od nich, odgrodzić możliwie najbardziej szczelnie, jak tylko się da. No jak tak patrzę, już nawet odchodząc od dyskusji o, nie wiem, o Francji, bo być może za dużo o tej Francji rozmawiamy. Kacper się pewnie nie zgodzi. Może odejść od tych krajów zagranicznych. Może skoncentrować się na Polsce i tak patrzę przez ten pryzmat, no to właściwie w Polsce oczywiście musielibyśmy, przystosowując się do tego toku myślenia, musielibyśmy podziękować tam, nie wiem, polskim Jakobinom, Kołłątajowi i kolegom z Towarzystwa Demokratycznego Polskiego. To być może polski narodowiec by był w stanie zdzierżyć, natomiast musielibyśmy się odciąć także od tej wczesnej endecji, która nie wiem, od Jana Ludwika Popławskiego, która była przecież ruchem jeszcze jak najbardziej wpisującym się w taką lewicową raczej matrycę, lewicującą co najmniej, prawda? Była egalitarna, była ludowa, w pewnym sensie populistyczna, radykalna społecznie, antykonserwatywna, wątki antyklerykalne, czasem takie dość niskie się tam pojawiały, to trzeba przyznać. W Głosie można było przeczytać takie, no nie wiem, teksty o tym, że nie wiem, że ksiądz gdzieś tam w parafii ma dzieci, prawda? Tego typu się tam teksty pojawiały. I ja jak słyszę, że miałbym się od tego odciąć w imię dowartościowywania tylko nacjonalizmów drugiej fali, tych konserwatywnych, autorytarnych,
no to budzi moje istotną niezgodę, prawda? Dla mnie Popławski wspomniany, lewicujący jest stokroć istotniejszy niż Moraz na przykład wspomniany. Po prostu reasumując ten wątek, być może będziemy go kontynuować, jeśli będziecie mieli wolę. Nacjonalizm dla części przynajmniej tradycjonalistów, którzy deklarują się jako nacjonaliści, bo przecież jest mnóstwo tradycjonalistów, którzy się nie deklarują jako tradycjonaliści. Nacjonalizm jest w takim wypadku takim trochę dodatkiem do szczęścia i nie wiem, gdzie jest umiejscowiony ten nacjonalizm, tak? Czy to po prostu to, że wy uważacie naród za pewną wartość, czy państwo narodowe za pewną wartość, to czyni was nacjonalistami? Myślę, że przynajmniej w niektórych przypadkach jest to takie wadliwe i niezbyt konsekwentne. Sergiusz. Ja się nie chcę spierać z Kubą o jakieś definicje słownikowe, kto jest kim, bo to z pewnością światopogląd każdego składa się z rozmaitych czynników, rozmaitych elementów i u jednego mogą być silniejsze elementy tradycjonalistyczne, u innego nacjonalistyczne, tak? No jakby to myślę, że do takiej postaci, tak jak się mówi o czystych ustrojach, co już tu padało dzisiaj w tej dyskusji, no nie znajdziemy kogoś, kto jest tam czystym nacjonalistą, czystym tradycjonalistą, raczej nie znajdziemy kogoś takiego, bo to elementy światopoglądowe mogą być różne i tak samo te elementy, te źródła jakby afirmacji na przykład narodu, tak, mogą być też różne. Na przykład w deklaracji ogólnopolitycznej Action Française czytamy, że odwołanie jest do Christianitas i jest bardzo silne odwołanie do zjednoczenia chrześcijaństwa, jakie było w średniowieczu przez Christianitas. I czytamy w deklaracji Action Française, że ta jedność została rozbita przez Lutra, a naród ma być kontynuacją w miarę możliwości, w miarę tego, co jest możliwe, tych wartości Christianitas, ma być dziedzicem Christianitas. Więc jakby to są też z innego punktu widzenia można wyprowadzać afirmację narodu niż koniecznie z tej, której ty to robisz, tak? Sam Muras mówił, że jest takie zdanie Murasa, że jakby zamknięcie się w granicach ściśle narodowych było pewnym nieszczęściem. Nie wiem, czy znacie tę wypowiedź, więc jakby najbardziej. Nie czytujesz jej pierwszy raz, Sergiusz. Tak, więc jakby chodzi mi o to, że chodzi mi o to, że tą afirmację narodu można wynieść też z innych koncepcji niż te, do których ty sięgasz. Jakby to jest pierwsza rzecz. Wracając jednak do samej suwerenności ludu, uważam, że to jest jakby kwestia fundamentalna i teologiczna. To znaczy, czy uznajemy, i może nie musimy się kłócić o pojęcia, czy komuś się podoba pojęcie suwerenności ludu, czy inaczej by to określał, tak? Ale czy uznajemy, że ład wychodzi od Pana Boga, że my go poznajemy przez oczywiście rozum, ale też przez wiarę katolicką, że twórcą ładu jest Pan Bóg, a nie człowiek czy lud, czy Pan Bóg ma być uznawany w zależności, pozdrawiam kolegę Szabelaka, tak, od woli ludu, ma być uznawane zwierzchnictwo Boga, czy nie, tak? Czyli mamy tutaj teocentryzm kontra antropocentryzm, a z kolei ta narracja o tej, ja nie będę wracał do tego, że moim zdaniem to jakby poglądy kolegi czy kolegów są moim zdaniem utopijne i takie oderwane od rzeczywistości, ale ta narracja skierowana przeciw koncepcjom tradycjonalistycznym jest już bardzo stara, tak? I wspomniany Charles Maurras też się z nią mierzył, też był atakowany z takiej perspektywy. Oczywiście Charles Maurras był agnostykiem, to jest prawda, przez większość życia, ale jednocześnie jego system był głęboko zakorzeniony w tradycji. I jakby czytamy w książkach, to jest taki elementarz w nauce, że mamy po Francji 3 systemy tradycjonalistyczne podstawowe. Jest to system Bonalda, jest to system de Maistre, jest to system Maurrasa. Taka jest zawsze katalogizacja, że są trzy te systemy. I już w latach 30. tak, francuscy faszyści z Marcelem Boucardem na czele, który zresztą był wcześniej w Action Française, atakowali z identycznych perspektyw Maurrasa. Mówili, że i Action Française, że to jest reakcjonizm, tradycjonalizm, że wy chcecie odbudowywać ancien régime. Moim zdaniem ta narracja jest, po pierwsze oczywiście jest błędna, ale też jest to zdarta klisza już bardzo. Powtarzanie tego, co tam w latach 30. francuscy faszyści przeciwko Maurrasowi mówili, teraz tutaj w moim kierunku. Prawda jest natomiast taka, że systemy tradycjonalistyczne są, czy tradycjonalizm, czy katolicka filozofia polityczna, one są głęboko uniwersalne. One są, dlatego że, zwłaszcza katolicka filozofia polityczna, tak, żeby tutaj odejść od Maurrasa, ona się opiera na prawidłowej diagnozie ludzkiej natury, opartej na objawieniu, na uniwersalność myśli tomaszowej od Leona XIII w szczególności wskazywali papieże,
Pius XI pisał, że to właśnie dzisiaj szczególnie w nowoczesnym świecie tą aktualność widzimy, bo widzimy, do czego dochodzi tak, na świecie i jak bardzo ta doktryna jest potrzebna. I w obliczu tego, co się dzieje na świecie, ja bym wszystkim naszym widzom zalecał cierpliwość, formowanie się, bo nie odchodzenie tak, od pryncypiów w imię jakichś doraźnych szans na jakiś szybszy sukces, no bo kim my będziemy, jak odejdziemy od pryncypiów, tak, nawet jak osiągniemy jakiś sukces. Zamiast tego, tak jak mówię, trzeba się formować i pamiętać, że nawet zdeterminowana mniejszość w toku historii, jak była zdeterminowana, dobrze uformowana, potrafiła wpływać na losy świata. I jeżeli mówimy tutaj o rewolucjonistach różnej maści, których poglądów nie podzielam, czy reformatorach, to, co muszę im oddać, to była determinacja. No bo gdy spojrzymy na reformatorów, na tak zwanych reformatorów, bo to byli destruktorzy, a nie reformatorzy. Jak spojrzymy na ich różne koncepcje, oni na początku byli w mniejszości i to bardzo wyraźnie, mieli przeciwko sobie świat, którego nie akceptowali i pewnie sami nie spodziewali się jakby pewnych przemian, do których doprowadzą często. Więc jakby trzeba być zdeterminowanym, trzeba trwać wiernie przy prawdzie i pamiętać właśnie o tym, co Charles Maurras mówił, że to elity zmieniają rzeczywistość, więc trzeba je uformować, a nie masy. Masy są narzędziem elit przeważnie, nawet przy tych rewolucjach. I pamiętać właśnie, że mniejszość także może wpłynąć na bieg historii, jeśli jest odpowiednio zdeterminowana, jeśli nastąpi odpowiedni moment. I tutaj dochodzimy, bo już się powoli musimy zbliżać do końca, do tego zarzutu, który chciałem z kolei postawić, żeby Jakub się mógł do niego odnieść, czyli tego standardowego właśnie zarzutu z perspektywy konserwatywnej, tradycjonalistycznej, że demokracja, czy liberalna, czy nieliberalna, nie produkuje elit, że idealizuje lud, naturę ludzką, zamiast prowadzić ten lud, że każde społeczeństwo jest w praktyce funkcjonalnie hierarchiczne i tak jak Sergiusz mówił, politycy chcą się przypodobać niskim instynktom, mają interes w ogłupianiu wyborców, myślą kategoriami najbliższej kadencji 4-5 lat, a nie długofalowego interesu narodu, w związku z czym formowanie elit powinno być tym podstawowym zadaniem. Znaczy, ja bym się do tej kwestii odniósł w sposób następujący. Przede wszystkim samo upolitycznienie mas nastąpiło w różnych krajach, prawda, w różnym momencie. Powiedzmy, czy to 100 lat temu, czy 200 lat temu, gdzieś tutaj w Polsce, no nie wiem, dajmy na to, że gdzieś na początku XX wieku, prawda, mamy pierwsze jakieś takie masowe stronnictwa polityczne, gdzieś tam po rewolucji 1905 roku. W mojej opinii niekoniecznie, chyba wręcz nie ma odwrotu od tego momentu, prawda. Możemy, nawet jeśli byśmy uznali, że należy to ocenić negatywnie, no to ja może o tym za chwilę powiem. Jedyną alternatywę dla upolitycznienia mas widzę ze strony tych, którzy wpisują się w pewien schemat zwany dziś nowym średniowieczem, tak? Cytując zdaje się, że on w tytule to zawarł Michał Kuś w tej swojej książce. Zresztą tak. tam też nawiązuje do Rousseau. I wydaje mi się, że... Też Michał Kuś pisze, tak. Jest w ankiecie w Polityce Narodowej i jest moja recenzja tejże jego książki. Dokładnie. Polecam. Choć on tam o Rousseau pisze rzeczy, z którymi bym się nie zgodził, ale to na marginesie. To tylko pokazuje ten nasz pluralizm. Tak, no, nie ma tak pluralistycznego środowiska drugiego jak nasze. Ale do rzeczy. Tak, no, jeśli jest jakiś odwrót od polityzacji ludu, to tenże odwrót niosą ze sobą środowiska hiperliberalne i tak, takie, którym zależałoby na tym, żeby ludzie się po prostu nie zajmowali kwestiami związanymi, nie wiem, czy to z tożsamością, czy tego typu sprawami. I prawda, no, w starciu z tym nowym średniowieczem, to nacjonalizm będzie raczej takim bastionem modernym, można powiedzieć. To, że dzisiaj nacjonalizm ma twarz populistyczną, to nie jest przypadek, prawda? Natomiast idźmy dalej, prawda? No, w mojej opinii zadekretowanie, że lud ma nie ingerować w system sprawowania rządów, to nie za wiele, prawda, wnosi, prawda? No nie da się tego zadekretować, ludziom zakazać, prawda? No, ewentualnie pewne jakieś procesy, przemiany społeczne mogą do tego doprowadzić, natomiast tak jak mówię, czy tak jak pisał dr Kuś, procesy, które mogą do tego doprowadzić, może się okazać, że one po prostu wraz z polityzacją mas i z zniesieniem faktycznej demokracji, czy
wpisałem się w ten model, który mówi, że teraz jest demokracja. Niekoniecznie. Które wraz z przeciwdziałaniem nastrojom populistycznym, trendom populistycznym i demokratyzacji zafundują nam coś, co już zupełnie nie ma nic wspólnego z światopoglądem, jakkolwiek rzecz ujmując tradycyjnym, że tak się odwołując do narracji trochę konserwatywnej. W mojej opinii także nic nie wnosi takie stwierdzenie, że należy formować elity. Może inaczej. Samo stwierdzenie oczywiście wnosi, bo należy to robić, tak? Natomiast nic nie wnosi to, że rządzą elity. No, w zasadzie, no, powiedzmy, nie wiem, ludzie, którzy trafiają na określone funkcje, zawsze rekrutują się z jakichś elit, przynajmniej prawie zawsze, prawda? Także nie wiem, w Związku Sowieckim rządziły w tym ujęciu elity, także we Francji jakobińskiej, także powiem więcej, no, w rusoizmie jest właściwie w mojej opinii, nie tylko w mojej, zaprogramowany pewien mechanizm, który można nazwać systemem wykształcania elit, tak? Generalnie Rousseau pisał, że wpływ na politykę państwa, w politykę republiki powinni mieć przede wszystkim, no nie dosłownie, tak, ale no, można chyba taką naukę wynieść, że powinni mieć ci ludzie, którzy w sposób najdoskonalszy rozpoznają wspomnianą wolę powszechną, ci najcnotliwsi obywatele, którzy wiedzą, czego potrzeba państwu i wspólnocie i którzy wiedzą, którzy są w stanie, powiedzmy, najwięcej z siebie dać, prawda? Innymi słowy, demokratyzm wnosi tutaj taką dość ożywczą zasadę na tle tego, co było wcześniej, a mianowicie, że elity powinny się rekrutować, ten rusowski demokratyzm, że elity powinny się rekrutować z czynnika, po pierwsze najbardziej patriotycznego i po drugie czynnika także najbardziej kompetentnego. Ktoś powie, że to jest tylko teoria, ale ja wolę taką teorię niż teorię tradycjonalistyczną zakładającą, że elity formujemy na podstawie wspólnoty pochodzenia, czy powiedzmy, nie wiem, statusu majątkowego na przykład, jak to już było w tych takich, powiedzmy, konserwatywnych kręgach w XIX wieku, prawda? Różnych. Znowu mógłbym pewien zarzut, który się pojawia tutaj wobec zwolenników narodowego populizmu, odeprzeć. Prawda? Pojawia się taki zarzut, że w demokracji liberalnej czy nieliberalnej politycy, taką normalną praktyką u polityków jest przypodobywanie się czy hołdowanie jakimś takim niskim instynktom mas. Ale można powiedzieć, że właściwie taki mechanizm ponownie działał zawsze. Dawniej polityk, żeby powiedzmy robić karierę, musiał się komuś przypodobać też, prawda? Czy to kręgom arystokratycznym, czy to czasem schlebiając jakimś tam, powiedzmy, niskim gustom samego monarchy. Znowu mówimy tutaj o różnicach między demokracją a systemami przeddemokratycznymi, które mają charakter raczej ilościowy niż jakościowy. No jeszcze może jedna rzecz, jeśli chodzi o formowanie elit. No, zasadniczo, tak jak powiedziałem, moim zdaniem niewiele wnosi stwierdzenie, że należy elity formować. Tak? To jest oczywiste. Sam spędziłem większość życia w różnych kręgach, organizacjach, które takie cele sobie stawiały i jestem dalej związany z takimi kręgami, natomiast w każdym bądź razie zasadniczo jest tak, że formowanie elit spoczywa na czynniku społecznym, na kręgach intelektualnych, na kręgach naukowych, na także tym, co robią różni publicyści, różni pisarze polityczni, różne organizacje społeczne. I na zdolność tych kręgów społecznych nie wpływa to, czy one się zadeklarują jako demokratyczne, czy niedemokratyczne. Elity można uformować w kręgach przecież, które się określają jako demokratyczne, jako dążące do demokratyzacji nie gorzej niż w kręgach, które wezmą na sztandar na przykład monarchię. Czy coś jeszcze mógłbym dodać? Nie wiem, czy jest sens ściągnąć... Jak ci się będzie przypominać, to jeszcze powiesz, okay. A teraz riposta Sergiusza. Też od razu wrzucę wątek, ponieważ tutaj Jakub w zasadzie ten zarzut formułował już w dużej mierze, że demokracja w jakiejś formie jest współcześnie nieuchronna, że każdy się powoływał na demokrację przez ostatnie plus minus 100 lat, że nawet Franco czy Salazar się powoływali na demokrację, chociaż to oczywiście powie, że była to dobra demokracja. W każdym razie, że ludzie muszą mieć jakiś rzeczywisty wpływ na decyzje, które ich bezpośrednio dotyczą i wybór władzy, bo inaczej, to jest w drugą stronę, nie będzie jakby argument, każde elity mogą się zdegenerować, tak? O ile oczywiste jest, że pewne zdrowe elity są czymś pożytecznym, to z zasady pewna społeczna kontrola nad elitami także jest czymś wskazanym po to, żeby owe elity nie wykorzystywały swojej pozycji wyłącznie dla własnych korzyści czy jakichś
różnych zachowań patologicznych. No to od czego zacząć? Czy od odnoszenia się do kolegi, czy od pytania? No to może krótko zacznę od twojego pytania. Dobrze. Tylko nie do Adama Szabelaka. Wiesz, Adam będzie miał za złe. Ja polemizuję jakby z całym tą publicystyką narodowo-populistyczną, tak? Gdzie oczywiście różne wątki, różni autorzy, różne akcenty stawiają. I czasem zacytowanie Adama Szabelaka z racji, że uważam, że ty piszesz troszkę tak bardziej naokoło niektóre kwestie. Adam Szabelak wykłada je na stół, co ma tę zaletę, że można konkretnie z tym polemizować. Kuba jest tutaj żyrondystą, a Adam to już... Nie, no nie obrażajmy. Nie, chciałem cię trochę ożywić tą prowokacją. Przepraszam, serio, Dobrze, śmiało. No to tak, jeśli chodzi o demokrację, to jak już zresztą padło tutaj, zdaje się, demokracja jest terminem wieloznacznym. I jak się patrzy choćby na wypowiedzi wspomnianego generała Franco, to generał Franco termin demokracja używał zarówno w pozytywnych konotacjach, jak i w negatywnych, w zależności od tego, co konkretnie mówił. I na przykład profesor Wielomski w swojej książce o generale Franco, o Hiszpanii Franco, cytuję taką wypowiedź, jak generał Franco mówi, że demokracja to jest ustrój, gdzie oszukana masa wrzeszczy, tak jak wrzeszczała w pierwszych wyborach Barabasz. Więc jakby u generała Franco znajdziemy w różnym kontekście słowo demokracja użyte, w zależności czy mówił o demokracji masowej, którą krytykował, bo Franco był zwolennikiem tego, żeby lud nie był spolityzowany, więc czy mówił o demokracji masowej, czy mówił o demokracji w innych, nierewolucyjnych znaczeniach tego słowa. Wydaje mi się, że już mówiłem o Leonie XIII, o demokracji chrześcijańskiej, więc nie będę do tego wracał w tym momencie. Tak samo mówiłem, że zgadzam się, że ludzie powinni mieć wpływ na to, co ich najbardziej dotyczy, ale uważam, że tezy, że w demokracji przez proces wyborczy przeciętny człowiek ma rzeczywiście tak duży wpływ na swoje otoczenie, jest nieprawdziwe, że demokracja dąży często do centralizowania wszystkiego, ingeruje w rodzinę na przykład bardzo, tak? W państwach demokratycznych, zwłaszcza na Zachodzie, ingerencja w rodzinę zachodzi ogromna, tak? I często to właśnie w systemach monarchicznych te wspólnoty niższego rzędu były bardziej dowartościowane, tak? To jest jakby jedna sprawa. Odnosząc się z kolei więc jakby jest pole do angażowania ludu, tylko jeśli te mechanizmy, one działają lepiej przy tych małych wspólnotach, w tych takich wielkich wspólnotach. A czy w skali całego narodu widzisz przestrzeń dla jakiejś merytokratycznej cyrkulacji elit? No, merytokratyczna cyrkulacja, mogą być różne mechanizmy, tak? Więc nie wiem, czy chcemy ten wątek zaczynać, ale nawet sama monarchia dziedziczna jest merytokratyczną cyrkulacją elit, dlatego że że po pierwsze interes króla jest spójny z interesem państwa, on chce to państwo przekazać swojemu potomstwu. W demokracji polityk rządzi 4 lata i właściwie to, co jest jego pierwszym celem, no to jest najpierw dostać się do władzy, gdzie musi te masy ogłupić i musi się przypodobać tym, którzy mają pieniądze, którzy jakiejś tam plutokracji, a z kolei w monarchii mamy człowieka, który musi myśleć w kategorii tego, co będzie za 50 lat, co polityka demokratycznego przeważnie mało interesuje, bo to już inny będzie polityk wtedy na czele i jakby w jego interesie własnym, osobistym jest to, tak. Natomiast odnosząc się do tego, co mówił tutaj kolega Jakub, zacznę od tego, że kategoria dobra wspólnego, bo często kolega jakby posługuje się tym terminem wola powszechna w znaczeniu dobro wspólne, dobro wspólnoty, interes narodowy też, użyjąc takiego nowszego pojęcia, to ta kategoria dobra wspólnego zasadniczo w każdym ustroju jest jakoś formowana, że chodzi o dbanie o dobro wspólne. I to, jak się na przykład czyta świętego Tomasza z Akwinu, on napisał, że że to nie królestwo jest dla króla, tylko król jest dla królestwa, tak? Więc jakby ta kategoria, i to od starożytności jeszcze można wcześniej się cofać, zawsze była, tak? Że chodzi o dobro wspólne, że też chodzi o troskę o ten powierzony lud, tak? Że król ma być ojcem na przykład ludu. Więc to jakby ta kategoria, że ma być to dobro ludu realizowane, że lud ma być zaopiekowany, tak? Ma być prowadzony do zbawienia, tak? To też o tym mówiono w państwie katolickim, to ona zawsze istniała, tak? Więc to też nie jest tak, że każdego można do Rousseau podciągać, kto chce dbać o dobro wspólne. Natomiast sama koncepcja, wrócę do tego, umiejscawiania takiej legitymizacji źródła władzy w ludzie, ona wyniknęła z optymizmu antropologicznego i ona inaczej nie ma sensu, tak? No bo jeżeli nie stawiamy nad ludem stwórcy, to tylko lud ma być twórcą norm,
no to musimy uznać, że jest dobry, tak? Z natury, co jest po prostu nieprawdą, jest to sprzeczne z doświadczeniem naszym wielowiekowym, historycznym, nawet na tym poziomie, już nie mówię o kwestiach wiary, ale nawet na bazie obserwacji. Uważam, że w demokracji nigdy nie ma jedności, uczy nas tego historia. Wydaje mi się, że mówiłem już o tym, że święty Tomasz z Akwinu nawet to widział, że w sensie, że jeszcze nie było demokracji liberalnej, święty Tomasz już o tym pisał, tak, że w demokracjach jest większy spór, większy podział wspólnoty, w arystokracjach nieco mniejsza, w monarchiach jest najmniejszy, tak. No ale w każdym razie uważam, że dążenie do takiego przesycania zwykłego człowieka tą polityzowaniem wszystkiego nie doprowadzi do jedności, tylko prowadzi do podziałów, do plemienności, do frakcyjności, do tego, że powstają interesy grupowe, że mają jakby znaczenie prymarne nad interesem wspólnoty, że nie ma nikogo w zasadzie, kto reprezentuje interes wspólnoty, tak? Charles Maurras wskazywał, że król powinien być takim czynnikiem, który właśnie z dziedziczenia ma swoją władzę, jest od małego przygotowywany do rządzenia, merytokratycznie, nikomu nie zawdzięcza swojej pozycji, bo mają z urodzenia. Więc ale na zakończenie, uważam, że generalnie wy walczycie ze zjawiskiem, które występuje w każdym systemie, zawsze występuje w demokracji i zresztą w każdym ustroju występuje. Poniekąd jakby przyznałeś mi to, więc tu się zgadzamy, że funkcjonalnie zawsze rządzą elity jakieś, ale ta narracja ruchów narodowo-populistycznych szeroko rozumianych jest taka właśnie, by oddać władzę temu ludowi, temu demosowi. Często jak u kolegi, pozdrawiam kolegę Adama, jakby nawet, że referenda mają być tak, tym wyznacznikiem woli powszechnej, czy większość, 50% plus 1. To są poglądy szalenie utopijne. Zawsze w każdym ustroju wyłoni się elita. Jeżeli to będzie elita wyłaniająca się poprzez zasadę demokratyczną, bo są różne zasady jakby wyłaniania elit, jeżeli to będzie władza demokratyczna, jakby mechanizm demokratyczny regulował, to zawsze będzie tak, że lud będzie narzędziem, że będzie chodziło o konkurs, kto go bardziej ogłupi, tak, dojście i myślenie w kategoriach kadencji, tak, no, to jakby jest nierozerwalnie moim zdaniem związane z tym systemem, dlatego ja jestem demokracji przeciwnikiem. Już na sam koniec, bo chyba długo mówię, ja uważam, że po prostu trzeba mieć więcej cierpliwości, a nie przeć. Oczywiście my też się tu różnimy pewnymi pryncypiami, to znaczy to, co ja uważam za jakby wartościowe, ty niekoniecznie, tak? Więc jakby mówię ze swojej perspektywy. Demoliberałowie też mówili, tak, słynna książka Fukuyamy, tak, że demoliberalizm jest ostatnim ustrojem, że z końcem historii, że już nic więcej nie będzie, tak? No jakby przyjmujemy jeśli przyjmujemy założenia, że jakiś ustrój będzie trwał na zawsze, albo że nie jest możliwy powrót jakiegoś ustroju, to są to też doświadczenia błędne na gruncie historii, tak? Cała historia pokazuje nam, że różne formy ustrojowe pokazywały się, wracały w toku całej historii, więc zakładanie, że nie jest możliwy jakiś ustrój w ogóle nigdy, jest moim zdaniem bardzo odważne na tle naszego doświadczenia historycznego. Zresztą już są badania, nie pamiętam w tym momencie, kto je zrobił, ale były takie europejskie badania, że już poparcie dla demokracji tak spada wśród ludów europejskich. Czy jednak odwołujesz się do woli ludu? Nie, ja mówię, nie odwołuję się do woli ludu, tylko mówię o, oczywiście, bo pewne zaplecze społeczne trzeba mieć, tak żeby jakikolwiek ustrój mógł działać. Natomiast kończąc, uważam, że i to też Charlesa Maurrasa znowu przywołam, ale trochę przerobię jego argument na polskie realia. Charles Maurras wskazywał, że monarchia tradycyjna jest takim ustrojem, który się najlepiej adaptował do zmieniających się realiów. Monarchia tradycyjna trwała bardzo długo i właśnie adaptując to, co on powiedział na grunt polski, no inna była monarchia Mieszka I, tak? Inna była monarchia Kazimierza Wielkiego. Były to inne społeczeństwa już były. Inna była monarchia Jana III Sobieskiego. Więc ona się potrafiła dostosować jak żaden inny ustrój, tak, do realiów. Ale oczywiście ja nie twierdzę, że jest możliwe wprowadzenie jutro monarchii. Ja mówię o swoim ideale metapolitycznym, do którego uważam, że trzeba dążyć i trzeba nad nim pracować i z niego nie rezygnować i ten sztandar dalej nieść. Bo tak jak mówiłem, nawet historia nam pokazuje, że zdeterminowana mniejszość jest w stanie w odpowiednich okolicznościach wpłynąć. Co do tego, że zdeterminowana mniejszość się absolutnie wpływa na bieg historii, się myślę, absolutnie zgadzamy. Czy Kuba, chcesz jeszcze jakieś ostatnie kilka zdań, czy już kończymy? Może kilka zdań dosłownie, bo wydaje mi się, że to, co powinno tutaj warto zmierzać do wybrzmieć, to pewnie już tutaj wybrzmiało. Powiedziałeś, że nie należy tak deterministycznie spoglądać na to, że
już nigdy nie wróci system, który nie będzie opierał się o depolityzację. Tak, powiedzmy, no, społeczeństwa, które są w sensie struktur społecznych, w sensie struktur w jakimś sensie bliższe temu, co było w erze przednowoczesnej niż po właśnie tam roku 1800, dajmy na to. Tak jak mówię, ja dopuszczam to, że jest to możliwe, tak? Natomiast aktualnie w tego typu narracje się wpisują raczej ruchy, które zakładają no, w ogóle destrukcję tradycyjnych wartości. Harari, Klaus Schwab, tego typu postaci. Tak, dokładnie. Chcecie mnie z Klausem Schwabem żenić? No to taka prowokacja z naszej strony. No, to taki, Dokończ, Jakub. Wydaje mi się, że w twoim wywodzie, w tej ostatniej części twojego ogólnie wywodu jest bardzo dużo takiego teoretyzowania, w tym sensie, no, że nie wiem, stwierdzenie... Taki temat. Bardzo możliwe, tak? Natomiast no, stwierdzenie, że monarcha, że powiedzmy następca tronu będzie najlepiej przygotowany. Ja znam ten argument z Morafa, tak? Sam zaczynałem jako monarchista lat temu bardzo dawno. Zapraszamy do powrotu. Właśnie w pewnym momencie przejrzałem na oczy. Ja też, tylko ja rzeczywiście przejrzałem. Tak, natomiast do mnie ten argument dzisiaj na tym etapie, na którym jestem obecnie, mojej drogi, po prostu nie trafia, no bo on jest trochę przeteoretyzowany, tak? Równie dobrze mogę przywołać, prawda, no powiedzenie słynne, podobno nieprawdziwe, tak? Po nas choćby potop, prawda? Było mnóstwo... To takie demokratyczne bardzo. Ale no to padło na dworze... Ludwik XV. No ale takie tak. demokratyczne bardzo, nie? Można No właśnie nie wiem, czy demokratyczne. Raczej się nie sugerował demokracją jakkolwiek ujętą wspomniany król, prawda? Polityk demokratyczny może powiedzieć po nas choćby potop. Tak? Oczywiście, tak. Generalnie mi się wydaje, ja tu może jeszcze raz powtórzę to... A to, że były wypaczenia w przyszłości, tego przecież nie neguję. To zawsze były wypaczenia, prawda? Natomiast moim zdaniem te rzeczy, o których mówisz, kiedy mówisz o jakichś takich naturalnych przewagach systemu monarchicznego nad systemu monarchii tradycyjnej, bo przecież monarchie są różne, nad demokracjami jakkolwiek ujętymi, to są różnice, to są przewagi, które niekoniecznie przystają. Tak powiedzmy, no, raczej polityka jako taka toczyła się także w porządkach przednowoczesnych, prawda? Tylko był powiedzmy mniejszy zasięg oddziaływania, mniej ludzi na to patrzyło. Trzeba było się odwoływać do, nie wiem, do niskich instynktów, zresztą chyba już mówiłem, niskich instynktów, nie szerokich mas, ale powiedzmy jakichś takich węższych kręgów, czasem samego monarchy. Pewne rzeczy są niezmienne, tak? Tutaj może ja zabrzmię z kolei jak konserwatysta taki mocny, ale no nie wiem, na przykład mówisz tu o procesie centralizowania władzy. No, nie powiem tu nic nowego, jak się powołam na Tocqueville'a, prawda? Na ten jego Dawny ustrój i rewolucja się chyba ta książka nazywa, już też dawno temu to czytałem. No właśnie, on mówi, że Jakobini, czy potem Napoleon, no w zasadzie jeśli chodzi o zarządzanie państwem francuskim, to taki model centralistyczny, oczywiście no, weszli na kolejne szczeble tego procesu, ale w zasadzie nie zrobili za bardzo nic nowego, bo po prostu już monarchia, szczególnie w okresie absolutyzmu, w tym kierunku szła i przy świadomości wszelkiego rodzaju różnych odmienności pomiędzy jednym a drugim, wydaje mi się to zasadne. Może tyle. To może tyle. Jedno słowo i kończymy. A więc tak, król w systemie katolickiej monarchii tradycyjnej nie miał takiej władzy, jaką ma lud w systemie proponowanym przez Rousseau, gdzie lud jest absolutnym suwerenem i właściwie może wszystko. Król w monarchii katolickiej jest ograniczany przez prawo Boże, prawo naturalne, naukę Kościoła. Oczywiście był też ograniczany przez zwyczaje, przez prawa fundamentalne królestwa. Tak, oczywiście były wypaczenia, były przekroczenia tych praw, były różne rzeczy, które można krytykować, bo jakby ta tradycjonalistyczna filozofia też się tym różni od rewolucyjnych różnych nurtów, że jest twardo stąpa po ziemi i wie, że raju na ziemi nie będzie, tak? I że różne wypaczenia i problemy się wydarzą. No jeśli źródłem władzy jest Bóg, to jego prawa są podstawowe, tak? A jeżeli źródłem władzy jest lud, to pojawia się ten problem tej jego woli jako jakiegoś absolutyzowania. To jest to przejście z suwerenności Boga do suwerenności człowieka, suwerenności ludu i chyba tyle. No. To ja może pół zdania. Ale to nigdy nie skończyłem. Ja się na tym etapie jestem w stanie z tobą zgodzić, że tak, faktycznie to nie powinno być tak, że nie wiem, wola ludu może wszystko zmienić, ale to o tym chyba trochę więcej powiedzieliśmy sobie.
Bardzo serdecznie dziękuję wszystkim, którzy dotrwaliście do końca naszej bardzo długiej, ale mam nadzieję ciekawej dyskusji. Nowy Ład jest miejscem, w którym, jak widzicie, jesteśmy gotowi bez wszelkich tabu dyskutować na te ważne i ciekawe tematy. Jeżeli wam się podoba, to piszcie, śmiało sugerujcie, jakie jeszcze tematy powinniśmy poruszać. A za dzisiaj serdecznie dziękuję. Z nami byli Jakub Siemiątkowski, dziękuję Jakubie. Dziękuję. I Sergiusz Muszyński, dziękuję Sergiuszu. Bardzo dziękuję. I ja się nazywam Kacper Kita, zachęcam do subskrypcji naszego kanału, jeżeli jeszcze tego nie robicie, do komentowania, udostępniania, żebyśmy mogli docierać z, myślę, wartościowymi, poważnymi dyskusjami do kolejnych tysięcy odbiorców i pozytywnie wpływać na polską debatę publiczną, wprowadzając do niej głos młodych, ambitnych, rzetelnych patriotów. Do zobaczenia.